Szanowni Państwo, good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of the Friedrich-Ebert-Stiftung, I would like to welcome you very much to this conference about the perspectives of the Schengen Agreement system. I think that also according to the last event, it's very timely. Also, I would like to express our gratitude to our very distinguished panelists for accepting our invitation. Especially, I would like to welcome the Ambassador of Austria, Dr. Thomas Buchsbaum, and the Ambassador of Germany, Rolf Niekel. Thank you very much for sharing your scarce time with us by introducing the German and Austrian points of view. And I would like to thank both of the embassies very much for their support. Ladies and gentlemen, the Schengen Agreement system is one of the most important pillars of the so-called European area of freedom, security and justice, and is part of the acquis communautaire. But in 2016, due to the uncontrollable inflow of refugees, border controls were temporarily introduced in 6 Schengen countries: Austria, Denmark, France, Germany, Norway and Sweden. Furthermore, recent terrorist attacks have added to the sense of mistrust in the Schengen system. As large flows of refugees continue, there is a real risk of national borders returning permanently unless the EU can find an effective solution to the migration crisis. But the Schengen agreements and their consequences are, of course, something that almost everyone, certainly everyone in this room, has personally experienced. The difference between a journey where you have to stop and wait in a long queue at a barrier, show your passport, including visa, and one where you realize that you have crossed the border because the language of the road signs has changed, is one that everyone understands immediately. Imagine the difference while traveling from Tallinn to Lisbon by car. And when one looks at the whole issue from this perspective of how European citizens are directly affected in their everyday lives, it is instantly becomes clear why this is so important. It is easy to criticize the phrase that if Schengen fails, the European project fails, as scaremongering or as being too simplistic. But essentially, it is the truth. All over Europe, and particularly in the border areas, business networks and entire communities have developed that do not stop at the border anymore. So, re-erecting borders within the Schengen will cause huge economic damage for sure, but will also disrupt the lives of millions of ordinary people. And it will particularly hit those regions that have benefited most from European integration, and where the European dream of living and working peacefully side by side is realized every day. By the way, now, after Brexit's Black Thursday, lots of ideas are popping up on how to overcome the crisis of the EU and on how to regain trust in its institutions. From my point of view, we should calm down first and then think thoroughly. Schengen is definitely a core element of the survival of the European Union that reform discussions should address properly and carefully. This conference of the ESP and the FAS is intended to be a contribution to this discussion. It's the third one of the series of conferences under the heading of Questions about Europe. I wish all of you a lively discussion. Thank you so much. Jacek, please, the floor is yours. Excellencies, ladies and gentlemen, szanowni państwo, chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za tak liczny udział w naszej dzisiejszej konferencji. Chciałem także podziękować panu ambasadorowi Republiki Federalnej Rolfowi Niekelowi, panu Tomasowi Buchmanowi, ambasadorowi Republiki Austrii za to, że za współpracę przy organizacji, za swoją obecność tutaj, gotowość podzielenia się z nami punktem widzenia swoich krajów, które reprezentują. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim panelistom, którzy zgodzili się wziąć udział i podzielić się z nami swoją wiedzą ekspercką na ten ogromnie ważny temat. Jak powiedział już
pan Roland Fajszt, szef Fundacji Eberta w Polsce. Uzgodniliśmy prawie rok temu, że zorganizujemy cykl konferencji pod tytułem Pytania o Europę. I wydaje się, że w świetle chociażby tego wspomnianego już referendum na temat Brexitu nie ma w tej chwili pytań bardziej doniosłych niż te, które wiążą się z szeroko rozumianą problematyką, nazwijmy to może nawet nie migracji, a przepływu osób, dlatego że pod tym jednym hasłem mamy do czynienia z całym szeregiem odrębnych kwestii z punktu widzenia polityki unijnej, polityki państw narodowych. Te kwestie są rozdzielne, natomiast bardzo często przez opinię publiczną i także przez wiele osób, przez publicystów i media wrzucane są do jednego worka. Ja wymienię tutaj chociażby, począwszy od kwestii ruchu wizowego czy bezwizowego. W tej chwili Unia Europejska obiecała ruch bezwizowy niektórym krajom Partnerstwa Wschodniego, takim jak Ukraina, Gruzja czy Mołdowa, ale także Turcji, więc mamy jedną kwestię na stole. Mamy kwestię Schengen, o której pan Fajszt tutaj trochę szerzej powiedział i która będzie jednym z głównych tematów dzisiejszej dyskusji. Kwestię tego, czy Schengen przetrwa ten obecny kryzys migracyjny. Mamy tak zwany kryzys uchodźców, który można powiedzieć jest tym najbardziej kontrowersyjnym elementem tych naszych debat i który również wywołał wstrząsy polityczne w całym szeregu krajów Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, chociaż jeszcze żadni uchodźcy do nas z tego kierunku nie dotarli, to implikacje polityczne tego kryzysu, a także reakcji unijnej na ten kryzys dały się w naszym kraju odczuć. Mamy wreszcie do czynienia z dyskusją na temat przyszłości zasady wolnego przepływu osób. Jak wiemy z analiz po brytyjskim referendum, fakt, że ta kwestia w zasadzie nie została w ramach pakietu reform premiera Camerona w żaden sposób poruszona, uważany jest za jedną z przyczyn porażki, czyli głosowania za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z drugiej strony kwestia swobodnego przepływu osób, której nie należy mieszać ani z Schengen, ani z ruchem bezwizowym, ale często jest mieszana, jest jedną z podstawowych swobód Unii Europejskiej i gdybyśmy sobie wyobrażali Unię, gdzie to prawo jest ograniczone, to byłaby to jakaś zupełnie inna Unia Europejska. I w tym kontekście ja uważam, że tak jak zresztą powiedział pan Fajszt, że zadaniem takich instytucji jak Instytut Spraw Publicznych czy Fundacja Eberta jest przede wszystkim przekazanie pewnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób, co naprawdę się dzieje i poinformowanie opinii publicznej o alternatywach, ale także konsekwencjach pewnych zmian, które by mogły nastąpić. My w Europie Środkowej i w Polsce często mamy takie, mam wrażenie też trochę w kontekście ostatnich wyborów, taki odruch, że w ramach tych kryzysów Unii Europejskiej byśmy chcieli się trochę zamknąć w tym naszym bezpiecznym środkowoeuropejskim światku, ale zastanówmy się, jakie byłyby rzeczywiste konsekwencje tego zamknięcia się, gdyby ono miało między innymi oznaczać przywrócenie kontroli granicznej. To jest jeden z celów naszej dzisiejszej dyskusji. Inna debata nad polityką azylową Unii Europejskiej też wzbudza ogromne kontrowersje w wielu krajach, także w Polsce. Te propozycje Komisji Europejskiej, o których słyszymy. I znów pytanie jest taki odruch izolacjonistyczny, to znaczy, że chcielibyśmy właściwie, żeby wyłączyć się z tej debaty. Natomiast my w Instytucie bardzo mocno wierzymy, że wszelkie problemy europejskie możemy rozwiązywać tylko razem i tylko pogłębiając współpracę europejską, co powiedzmy sobie w tej chwili nie jest takim najbardziej modnym rozwiązaniem, ale moim zdaniem jest to jedyna racjonalna opcja stojąca i przed Polską i przede wszystkim przed całą Europą. I jeszcze ostatnia uwaga, także związana z treścią naszej konferencji,
na temat stanu polityki europejskiej po Brexicie, czy po referendum w sprawie Brexitu. Otóż to, co ujawniło się nazajutrz prawie, że po referendum, to nie tylko niepokoje i lęki opinii publicznej, ale ogromny potencjał do manipulacji opinią publiczną przez polityków populistycznych, polityków bardzo często wywodzących się także z formacji centrowych, którzy świadomie przejmują narracje populistyczne, takie narracje, które są właściwie całkowicie odporne na wiedzę i fakty, bo to, o czym w tej chwili się mówi w kontekście brytyjskiego referendum, to to, że już nazajutrz po referendum okazało się, że większość obietnic obozu tego za wyjściem okazało się fałszywych, nie do realizacji, oni to właściwie zaczęli od razu przyjmować. Niemniej wynik referendum jest jaki jest i będziemy wszyscy musieli z tym żyć, więc ja myślę, że mamy do czynienia z takim problemem nie tylko niepokojów społecznych, ale tego, w jaki sposób te obawy różnych grup społecznych są manipulowane, w jaki sposób wiedza na temat realnych zagrożeń i rozwiązań jest zniekształcana bardzo często świadomie przez niektóre media, przez część polityków i znów my byśmy chcieli, żeby w miarę naszych skromnych możliwości trochę przeciwdziałać jednak tej sytuacji, gdzie politycy populistyczni potrafią tworzyć coś, co zostało zgrabnie nazwane jako równoległa rzeczywistość. I ta równoległa rzeczywistość w pewnym momencie zaczyna zwyciężać nad prawdą, nad rozsądkiem, nad racjonalną debatą, więc chcielibyśmy, żeby ta nasza dzisiejsza konferencja stała się miejscem takiej racjonalnej debaty, gdzie będziemy mogli rzeczywiście wymienić informacje i opinie na temat tych propozycji, tych rozwiązań, które są w tej chwili dyskutowane i pomyśleć o tym, co jest skuteczne, żeby dać jeden przykład, czy rzeczywiście zamknięcie granic chroni nas przed terroryzmem, czy jakimiś innymi zagrożeniami. No to jest taka recepta, którą nam oferują politycy, których ja nazywam populistami, ale jest to recepta, jak widać i słychać, dosyć popularna. Także chcielibyśmy się zmierzyć trochę z tą równoległą rzeczywistością i porozmawiać, jakie są fakty, jak jest z rzeczywistości i jak przeciwdziałać tym zagrożeniom, co do których zgadzamy się, że występują. Jeszcze raz chciałem Państwu serdecznie podziękować w tym krótkim wstępie, podziękować także, bo tego jeszcze nie zrobiłem, Fundacji Friedricha Eberta za współpracę przy organizacji tego cyklu bardzo ważnych moim zdaniem konferencji i chciałem poprosić o głos pana ambasadora Rolfa Nickela, przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Szanowny Panie Prezesie, sehr geehrter Herr Feicht, lieber Kollege Thomas Buchsbaum, Szanowni Państwo. First of all, you were asking for a rational debate. I'm not sure that I can really answer to that challenge because of this very emotional football weekend, so I'm trying to calm down a little bit. Dziękuję Państwu za zaproszenie na tę konferencję. Zajęli się Państwo tematem, któremu pod względem aktualności i znaczenia trudno jest dorównać. Mam 3 punkty. Po pierwsze, po referendum w Wielkiej Brytanii Europa znajduje się na rozdrożu. Pozwolę sobie najpierw na kilka uwag odnośnie wyników referendum w Wielkiej Brytanii 23 czerwca. Wynik ten jest cezurą w powojennej historii Europy. Wielu Brytyjczyków wyraziło swoje niezadowolenie z obecnego stanu Unii Europejskiej. Nie ma powodu, aby zamiatać problemy pod dywan. Nie ma jednak też powodu do dramatyzowania. Nie chodzi o życie i śmierć. Jest najwyższy czas, aby stonować wypowiedzi. Posiedzenie Rady Europejskiej z 28-29 czerwca potwierdziło, że
27 państw członkowskich Unii Europejskiej jest zdecydowanych do wspólnego działania. Szefowie państw i rządów przeznaczą pewien czas na refleksję. Widoczną tendencją było przekonanie, że nie będzie zmian traktatowych. Europa musi zmienić się na lepsze. Musi jako silny globalny gracz realizować uchwaloną strategią, agendą na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Ochrony obywateli przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Ludzie muszą zauważyć, że Unia Europejska chroni ich przed negatywnym oddziaływaniem globalizacji. Jakby to ująć w nowym polskim, the EU must deliver. I repeat, the EU must deliver. Szczególnie w kwestii migracji i swobody przemieszczania się w Europie wynik referendum jest wyraźnym ostrzeżeniem. Europa musi mówić w kwestii uchodźców jednym głosem. Istniejącego ogólnego kryzysu Unii Europejskiej nie da się rozwiązać bez wspólnego rozwiązania kryzysu migracyjnego. Konieczna reforma Unii Europejskiej musi centralnie rozwiązać kryzys migracyjny stanowiący główne wyzwanie dla spójności Unii. Konieczne jest w tym celu trwale, kompleksowe i ogólnoeuropejskie rozwiązanie operujące się na solidarności oraz sprawiedliwym podziale obciążeń. Muszą przy tym być uwzględnione także historyczne, kulturalne i społeczne warunki krajów członkowskich Unii. Po drugie, w jednej sprawie zgadzamy się także po Brexicie w Unii nie można ponownie wprowadzać granic. Nie ma mowy o powrocie na stałe do kontroli granicznych na granicach wewnętrznych. Dla Niemiec strefa Schengen i swobodne przemieszczanie się osób stanowią nienaruszalne filary integracji europejskiej. Komisja Europejska przedłożyła w marcu mapę drogową z powrotem do Schengen. Popieramy cel, jakim jest powrót do końca 2016 roku do normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Jasne jest jednak też, że niekontrolowane ruchy migracyjne obciążają system Schengen. Bezpieczeństwo jest przy tym centralnym tematem. Musimy zachować kontrolę nad tym, kto do nas przybywa i zagwarantować zachowanie podstawowych standardów bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie ma tu efektywne europejskie zarządzanie granicami, tak aby napływ emigrantów do Europy mógł zostać ograniczony. Tylko tak granice wewnętrzne mogą pozostać otwarte. Europa bez granic zewnętrznych byłaby Europą bez Schengen. To nie leży ani w polskim, ani w niemieckim interesie. Powinniśmy więc rozbudować Frontex w kierunku prawdziwego Europejskiego Urzędu Granicznego ze zwiększoną odpowiedzialnością. Działające z ramienia agencji Frontex, posiadające wzmocniony mandat jednostki Straży Granicznej mogłyby stanowić w miejscach zapalnych efektywne wsparcie dla straży granicznych poszczególnych krajów. Nie umiem i nie chcę wyobrazić sobie Europy bez otwartych granic i bez swobody przemieszczania się obywateli. Konsekwencje byłyby trudne do przewidzenia. Proszę pomyśleć tylko o handlu, o osobach przekraczających codziennie granice w drodze do pracy i o tych wielu ludziach, którzy tak często spotykają się. Jest to podstawą dobrych stosunków niemiecko-polskich, z których możemy się dzisiaj cieszyć i których istnienie świętowaliśmy przy okazji 25. rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Po trzecie,
Reforma europejskiego systemu asylowego i jasne wspólnotowe warunki ramowe zapewnienia ochrony. W celu długofalowego zachowania strefy Schengen potrzebujemy efektywnego i odpornego na kryzysu wspólnego europejskiego systemu asylowego. Musi być możliwe zapewnienie ochrony wszystkim tym, którzy rzeczywiście przybywają do nas jako osoby polityczne, prześladowanie lub uchodźcy. I odwrotnie, system asylowy musi być urządzony, że wszystkich tych, którym ochrona nie przysługuje. Średniookresowym celem musi być sytuacja, gdy dla uchodźcy nie ma różnicy, do jakiego kraju w Europie przybędzie i gdzie przeprowadzana będzie procedura asylowa. Potrzebujemy do tego jednakowych warunków dla wszystkich przybywających do Europy uchodźców, a także systemu polegającego na solidarnym rozdziale osób poszukujących azylu w Unii. Aby uporać się z kryzysem migracyjnym, potrzebny jest wspólny wysiłek całej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Komisja przedstawiła w maju kilka propozycji. Dotychczasowe kryteria określania właściwego państwa członkowskiego mają zostać utrzymane, łącznie z państwem pierwszego przybycia, ale sama procedura przyspieszona. Zgodnie z tymi kryteriami państwo członkowskie, w którym złożony został pierwszy wniosek o azyl, rozpatruje najpierw zasadność tego wniosku pod kątem wjazdu z bezpiecznego kraju pochodzenia, bezpiecznego kraju trzeciego bądź kraju, w którym wnioskodawca wnalazł już chronienie. Osoby składające wniosek o azyl mają obowiązek pozostania we właściwym państwie członkowskim, podlegają geograficznym ograniczeniom wypłaty świadczeń materialnych z tytułu przyjęcia oraz konsekwencjom w przypadku łamania ustalonych zasad. Ważne jest poza tym, by w czasach prawdopodobnie najczęstszego kryzysu zaufania, jaki przeżywa Unia Europejska, państwa członkowskie oraz ich mieszkańcy nie czuli się pominięci. Nie da się więc wprawdzie ominąć noszenia przez kraje członkowskie jakiegoś wkładu. Można być jednak elastycznym, jeśli chodzi o jego formie. Porozumienie z Turcją przy całej krytyce pokazało, że póki to spełniło główny cel, jakim jest zatrzymanie nielegalnej migracji. Mam wrażenie, że z polskiego punktu widzenia przeważają pozytywne elementy tego porozumienia. Polska wspiera to porozumienie, oferując udział polskich pograniczników oraz ekspertów w dziedzinie przepisów azylowych. Po czwarte, integracja uchodźców w Niemczech. Nie wolno nam zapominać o tym, że w sytuacji zmian demokratycznych przyjmowanie i integrowanie uchodźców jest dla Europy także szansą. Niemcy również potrzebowały dłuższego czasu na to, by postrzegać imigrantów jako kulturowe wzbogacenie. Niemcy poczuwają się do swoich zobowiązań humanitarnych, konstytucyjnych oraz wynikających z prawa międzynarodowego. Od połowy roku 2015 zarejestrowaliśmy przeszło 1 milion uchodźców. Czasami w ciągu kilku godzin napływało do Niemiec tylu uchodźców, ilu do Polski w ciągu całego roku. W ostatnim czasie przyznano azyl blisko 50% uchodźców. Nawet jeśli w chwili obecnej liczby te spadają, to Europa nadal będzie przybywać wielu ludzi. Dzisiaj już po piątą osoba w Niemczech pochodzi z środowisk migracyjnych.
Nasze doświadczenia uczy, że integracja nie udaje się sama z siebie. Niezbędna jest wczesna integracja na etapie szkoły oraz na rynku pracy. Duże części uchodźcy są zamotywowani i gotowi, by wnieść swój własny wkład w powodzenie integracji. Integracja wymaga również od nich gotowości, wysiłku do tego, by uznali nasz początek prawny, nauczyli się języka niemieckiego i zintegrowali się z naszym społeczeństwem oraz tutejszym rynkiem pracy. W istotnej mierze rozszerzyliśmy działania integracyjne. Warunki wyjściowe są dobre, rynek pracy jest stabilny. W związku z tym inwestujemy w edukację i kształcenie uchodźców. Osoby ubiegające się o azyl, które mają dobre szanse na pozytywne rozpatrzenie ich wniosków, muszą mieć odpowiednio wcześnie zapewniony dostęp do kursów integracyjnych i ukierunkowanych zawodowo kursów językowych. Ciągle istnieje jednak jeszcze potrzeba działania. Planowana ustawa integracyjna kieruje się zasadą dajemy i wymagamy. Jej celem jest wspieranie integracji przybywających do nas osób, że społeczeństwem oraz tutejszym rynkiem pracy jednocześnie domaganie się od nich podjęcia wysiłku własnego. Osobom ubiegającym się o azyl stwarza się możliwości zatrudnienia, tak zaznajomić ich z rynkiem pracy i umożliwić sensowne zajęcie w czasie trwania procedury azylowej. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj na rozdrożu między kontynentem, na którym znów działa nas zapory, płoty i narodowe egoizmy, a kontynentem, któremu uda się znaleźć wspólne odpowiedzi, który wspólnie chroni swoje granice, prowadzi wspólną europejską politykę azylową, wspólnie zwalcza przyczyny migracji i uczciwie rozdziela uchodźców. Nie ma innej drogi. Tylko wspólnie sprostamy różnorodnym zadaniom, w obliczu których stawiają nas światowe fale uchodźców. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz zaproszę pana, Jego Ekscelencję ambasadora Austrii, pana Thomasa Buchmana. Bardzo proszę, panie ambasadorze. Directors, professors, representatives of Polish ministries and other public institutions, members of academia and civil society, colleagues, distinguished participants. First of all, Director Kucharczyk and Director Feicht, thank you very much for organizing this important and indeed, as you mentioned, topical conference and having the Austrian Embassy associated with it. It's not our first joint endeavor, and I sincerely hope it will not be our last one. But first listen to my speech and then you will decide. Austria is a convinced member of the Schengen zone, similarly to her position towards the Eurozone, which she both joined at her earliest possibility. Schengen, like the Euro, is one of Europe's greatest achievements and to the great advantage of its citizens. Schengen doesn't represent only tangible, unrestricted integration to everyone, a fully functional internal market and unrestricted freedom of movement. But besides creating enormous financial benefits, also supports and enables trans-border cultural and mental common spaces. For Austria, membership in the Schengen zone is as irreversible as her membership to the European Union and to the Eurozone. Belonging to those member states which are sharing all of the EU's cooperation and integration areas, a kind of core group, even if this notion is not very liked everywhere,
has always been natural and important to my country. At present, Austria is sharing with many member states, including Poland, the belief that EU external borders as well as the Schengen system have to be properly managed and secured, including by European institutions and agencies, and that we all have to meticulously fulfill our obligations arising from these issues. We all, or very many of us, were wrong a few years ago when, having turned a blind eye to the difficult and challenging situation at the EU's southern borders, to the non-respect of rules and to the needs of the affected countries, let alone of the needs of the affected persons. My country has always been, and already at that time, advocating burden sharing amongst EU members. Ladies and gentlemen, nobody should have to die at our external borders. Nobody should enter the EU territory or the Schengen zone illegally or undocumented, and human smugglers should have no business at the expense of misery and death. We, the EU, have to re-establish full control over our external borders, as well as in solidarity and unity solve the refugee issue, which we all are under international and probably also under moral obligations, in a fair manner. As long as a common and effective EU view and action is lacking, individual countries have to step in, will have to act on their own, alone or together with their neighbors, or in a regional context, as Austria has been doing it, together with EU and non-EU countries of her neighborhood. Last Thursday, upon Austrian invitation, the police chiefs of 12 Central Eastern European and Balkan countries and Greece and Austria met in Vienna and agreed upon a joint declaration on managing migration flows, focusing in particular on measures countering uncontrolled migratory flows. Copies of the joint declarations were put on your seats. The earlier closing of the Balkan route not only proved the Austrian regional actions right, but also effectively contributed to solutions on EU level. We sincerely hope, and we already are seeing promising signs, that other member countries affected by similar challenges as we had been on the Balkan route will act in a similar way, on a common path of having our external borders properly monitored and secured, as well as border crossers checked and, if needed, documented. But while we are struggling to both secure our external borders and shelter and feed the newly arrived refugees, we should keep in mind that the even longer term and even much costlier process is the integration of refugees, which has to start by inserting them into normal surroundings, so to say, normal housings, teach them the language of the country, and put them to work. And all these three steps as quickly as possible. Last year, Austria has accepted some 90,000 asylum seekers, which is more than 1% of our population. And this year, Austria is planning to take roughly half of this. If you would extrapolate these numbers, the European Union together could easily take 3 million refugees. Schengen is very valuable and has to be defended. That is, its effectiveness re-established with updated rules in order to show effectiveness and advantages of the European Union to its citizens. It is ultimately the citizens who have to regain confidence in the European Union. The EU as a whole has to deliver, and if I may follow up to my German colleague, I would also say the EU has to deliver more, and the EU has to be seen to deliver, in particular migrants and refugees, based upon joint interest and solidarity, and a joint will to achieving an ever closer union. We,
the EU, drawing lessons from the Brexit referendum and similar developments, have to deliver first and foremost on the reform of the asylum and migration policy, putting an end to the uncontrolled influx of illegal migrants and giving shelter to those in need. And the EU remit has to be seen, understood and appreciated by its citizens, which requires not only what we hear so often, a better communication strategy, but clearly better results. When this stage is reached, hopefully soon, the re-emergence of nationalism, which brought so much misery and suffering in the 19th and 20th century, and the rise of populism will be stopped. I'm looking forward with great interest to the discussions of this day and wish them a lot of success. Zapraszamy uczestników pierwszego panelu. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Agnieszka Lichnerowicz, będę miała przyjemność, honor i zaszczyt poprowadzić ten pierwszy zresztą i drugi również panel. Moja propozycja jest taka, że powiedzmy 2/3 tej rozmowy pozwolę sobie ja prowadzić, zadawać pytania gościom, umożliwić im też dyskusję, a ostatnie powiedzmy 20 minut coś takiego oddam Państwu głos. I jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania albo będziecie chcieli z czymś polemizować, to wtedy to będzie ten moment i będzie nam oczywiście bardzo miło i serdecznie Państwa do zabierania głosu zapraszamy. Także bardzo dziękuję. I od razu już może przedstawię gości w takim porządku, jak sami usiedli. Próbuję sobie usiąść. Tutaj pierwszy z mojej lewej jest pan Kristof Bender, starszy analityk w Europejskiej Inicjatywie na Rzecz Stabilności. To jest think tank w Berlinie, który specjalizuje się w badaniu rozwoju państw Europy Środkowej i Wschodniej. Następny pan Roderick Parks z Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej i tam właśnie w tymże instytucie zajmuje się migracją, azylem, międzynarodową współpracą spraw wewnętrznych. Kolejny, znany pewnie Państwu, pan Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców i na koniec, last but not least, pani Anna Karin Öst, przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce, a więc przedstawicielka UNHCR w Polsce. Bardzo dzień dobry, dziękuję Państwu za to, że się przyszedłem. To może ja pozwolę sobie zacząć od pana Kristofa Bendera. Gdyby podsumować pomysły, inicjatywy, propozycje też Komisji Europejskiej, które pojawiły się w ciągu ostatniego, powiedzmy, pół roku, to są te pomysły, które mają taki wymiar zewnętrzny, czyli dotyczą różnego rodzaju porozumień z krajami sąsiadującymi, które te porozumienia mają zmniejszyć presję migracyjną i oczywiście tutaj modelowe czy sztandarowe może być porozumienie z Turcją. I te propozycje, które mają wymiar wewnętrzny, czyli dotyczą na przykład dzielenia się odpowiedzialnością, opieką nad migrantami, uchodźcami, którzy docierają do Europy, czy dotyczące wzmocnienia instytucji, powołania agencji do spraw azylu. Pana zdaniem, który kierunek myślenia jest ważniejszy? Czy oba są konieczne? Na którym uważa Pan, że Unia powinna się skupić? To tak na początek. Thank you, Agnieszka. Good morning and apologies for switching to English. But I have slight, how should I say, difficulties to understand the rationale behind the current way of thinking of the European Commission. I think we have this
extraordinary challenge with the refugee crisis coming from Turkey. We have this Turkey agreement, which I think was successful in bringing down the numbers considerably. But the implementation actually is going very, very badly. And I think there are huge risks that this deal will unravel, and this could also, I think, happen rather soon. But instead of focusing on making this work, the Commission now actually says, well, this is all proceeding reasonably well. So we will now focus on developing our asylum system. We will develop it further. There has been these proposals from in early April and then again modified in early May. But I think essentially what they are proposing here is not addressing the key questions. If we put it shortly, I mean, they're relatively long documents, but essentially they're saying two key things. One thing is we have to reinforce Schengen and the principle that people who arrive in an EU member state have to stay there, right? We have to basically prohibit more that people would then travel further on to other EU member states. So keep them there where they arrive first. That's one point. And the second point is then to establish a system of fair burden sharing. That's how they call it. Now, this is relatively complicated. It's modeled on the system employed by Germany, how it distributes refugees among the federal states. So it's every state gets a sort of a quota according to size and to wealth, and then the idea is that once you have reached 150% of your quota, then refugees would be distributed to other countries in the European Union. Now this is a huge problem. As you have seen, we have tried to redistribute 160,000 people from Greece and Italy. Since September, we have managed, I think we are now close to 2,000, right? Which we have managed to redistribute inside the European Union. That's the first big, huge problem. So it's something which we actually have just really very, very, very clearly failed to do. And the second thing is, if you want to prohibit people to move on their own, well, essentially, and the Commission hints at it, but it doesn't say so directly, you have to put them into closed camps. I think that's the only way how actually you really prohibit people from moving from Italy northwards or from Greece. And I'll switch in English. Sorry if it's not perfect. So if we can focus on the first point now, which is the idea of having the agreements with Turkey or Northern African countries. You said that the idea in itself is good, the direction of thinking is good, but there's a problem with implementation. So let's start with implementation. Why, in your opinion, the implementation fails? Well, let's take the Turkey-EU agreement, which is very concrete, and I think which had an effect. And it originates with member states. I think that's also quite clear. It's not the Commission, no, it's Germany, it's the Netherlands, and essentially Turkey. Now, where we fail, I think, is it has worked actually to bring numbers down initially, but we very clearly fail on the other parts of the deal. So it says that we have Greece will undertake kind of, that the applicants can have access to asylum procedures in Greece. Now Greece is very, very, very slow in this, has played this on a very, very long term. It does not send asylum caseworkers to the islands, and basically has been really kind of very, 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 very slow in this. Also, the European Union and the member states have actually not been able to really kind of second the people required or devise a system how actually, one can deal with the actually quite limited number of asylum applicants on the Greek islands. So is it a problem that EU is ready and is able to work on? The problem you mentioned with implementation, or it just kills the idea of this agreement? I think the idea was this, we have to, and I think this is actually a very, very reasonable argument, we have to gain
control of our external borders. I think otherwise we lose the population, you know, and not only in Eastern Europe but also all over. I think, but this does not mean that we should not allow refugees to come to European countries, but to allow them in a regular and orderly fashion, which actually is also better for the refugees. You know, if you get on a plane in Ankara and get out in The Hague, it's much more comfortable than to have to cross the Mediterranean to expose your children to possible drowning and to make your way up the Balkans. Yeah, but it's not working. Yeah, no, it's not working. It's we have a situation where we are not actually delivering first on on dealing with the applications. I think the idea was that people who are reasonably safe in Turkey would be sent back, but on the other hand, European member states on a voluntary basis would take significant amounts of refugees directly from Turkey to EU member states. So again, I would ask, these challenges, these problems you have just mentioned, do you think there's possibilities that EU will be able to work on it to somehow improve its relation and trust in the relations with Turkey, that Turkey will point not only sick people, old people, people that no European country is ready to take, and then do you think EU will be able to convince Greece to work on the applications faster, or it's a kill problem? I think the problem with relocation from Turkey is not that Turkey is selecting wrong people. We are speaking about 600 people which have been relocated so far. And the Commission says that we have to consolidate these efforts now. I mean, this point 4 of the Turkey agreement very clearly says that after the initial stage with this a bit strange one per one arrangement, that there would be a significant amount of voluntary resettlements from Turkey to European member states. And there is no figure mentioned, but it was clearly Sigmar Gabriel in Germany has floated the number of 250, 300,000. I mean, this is, it could be 150,000, but it is clear that this has to be, I mean, it's understood, no? I think from everyone who has been part of this deal that this is a significant, large number. And I think if Turkey realizes that after month and month and month, nothing is coming forward, they will just say, and I think reasonably, with all the arguments on their side, that we are not delivering on the side of our deal. And the second big issue here is visa liberalization, which also I think we are or some EU member states and the Parliament are putting pressure and say, oh no, we cannot give visa liberalization because Turkey first has to change its anti-terror law, which I think also is not a convincing argument. No, I think. Let's be frank. If we look at this at this issue, let's not fool ourselves. The human rights problems in Turkey, and also the requirement which is laid out in the visa roadmap, it does not say change your terrorism law. It actually is much wider on access to free trial, and we have huge problems in Turkey on this issue. And let's not fool ourselves, by changing 2 articles in the terror law, we will not address this. No, the situation will not change. Actually, it will probably not change a bit, because the constitution actually of Turkey allows, to prosecute people who insult Turkishness, who insult Atatürk, etc. So by changing the law, it would be just, we could then claim that we have somehow exerted pressure on Turkey, but it will not make life for critical journalists or for Turkish opposition politicians or more easy in Turkey. So let's admit and say there is a huge problem on this. Let's work out the catalog, or let's work out what are minimum issues on this. We can also meet this further later on with other countries, with whom we have relations. What are the real concerns? What needs to be changed? But let's separate this from visa-free travel. The argument that this has to be done because otherwise we are legally bound not to give it, this is not true. We have visa liberalization with Venezuela. We have visa liberalization with Malaysia. We have visa liberalization, visa-free travel with all these countries, with Brazil. Just have a look at the terror law of Brazil. Have a look at the terror law of Malaysia. I mean, this is very, very, very similar to the legislation in Turkey. This has not been an obstacle. This is not the obstacle.
And I think we have to see that we have a very, very clear interest in this. This is not like visa liberalization with the best of both countries, where it was really clearly their interest and not our interest. And we could use it as a tool to pressure for reforms in certain areas. Now, of course, we have interest that Turkey reforms, but we also have a clear interest that this refugee deal works. And to now, we have to think about this. What do we do if actually the deal does not work? I don't see very many people thinking about this. And I don't think we are in a position to say, let's just let this all down the drain because Turkey doesn't change two paragraphs in a law which actually would not make any practical difference. Okay. So maybe I'll go with the question to Mr. Roderick Parks, and I would ask you to follow it up. But then I have to, let's say, as a devil's advocate, or even a little bit of my opinions more, is that I know you believe also in the agreement with Turkey as a model kind of agreement, maybe with other countries, as an effective tool of easing the immigration pressure on the European Union. But then again, how to make it work? Is it possible to have the cooperation with Turkey government and president? Is it reliable? I mean, isn't it living on the edge all the time? Third, oh my God, right. Okay, let's leave it this way. Oh, right, okay, Let's leave it this way. I mean, if you believe in it, how to make it work? Because now the pressure is eased. Yes. But I don't know if the president decides tomorrow, it can start again. So what is the reliability of that, and how to make it work on the European side? Right. Let me start, if I may, with a sort of basic distinction in different kinds of deals and cooperation. What I think Kristof's organisation was good at, because he hasn't mentioned, but effectively his people came up with the EU-Turkey deal, which is why he's now neutrally defending it. I didn't come up with it, but I will defend it, because I think it showed an effort on the EU's part to move away from the sort of, I can only think of the German word, Kuhhandel, sort of horse trading between governments. You take 100,000 people and we'll give you this and that. It was based on an effort to recognise that we share common interests in managing this. You look at Turkey and you say they have an interest in closing the Aegean route because that allows them to start integrating people, processing them, gaining control of their own borders, breaking smuggling networks. So instead of putting it in terms of I give you this, you take that, it was very much, okay, we share an interest in this. Where Kristof's organisation was interesting was because they came at this and they said, well, we've been pursuing the idea of visa-free relations between the EU and Turkey for years because we think that's in our common interests, and we think that is good for European society, for Turkish society. So it put the sort of the Kuhhandel, the horse trading, on the basis of, okay, well, what's our long-term interest in this? As he mentioned, as soon as the numbers dipped, the EU then went into sort of internal horse trading and relocation, and you take this and I'll take that, instead of again saying, okay, well, what is our long-term interest together in integrating these people? How are they going to react to society? What do they want to achieve long-term? So we've sort of fallen back into these very brittle quid pro quos again. And I think if Greece isn't properly committed to the deal and isn't saying, okay, we're going to start processing people, is because they think, well, Turkey is going to leverage this, it's going to reopen the tap, and if it reopens the tap, we prefer to go back to just being a transit state and letting people pass through. So all I'm trying to say is in ideal terms, you can either deal with this as a matter between governments sort of leveraging migration flows, pushing them on, trying to gain concessions from each other, or you can put it in terms of, okay, we all have a common interest
in managing this, let's do it on that basis. So if I like the EU-Turkey deal, it's because I think it puts it on a different basis. It looks to where shared interests are, but we can fall back very easily, as Kristof was saying, into the sort of zero-sum cattle trading. You take 100,000 people, we promise to give you visa-free, etc., etc. So, you know, that's what I like about the EU-Turkey deal. I don't know if that answers your 6 questions, which may have been 3 questions or 1 question. I'm not sure. I hope it does something. So you believe that this mechanism may be reliable, that this relation with Turkey between EU and Turkey can be that reliable to put our hopes on it, that it will stop the huge pressure of immigration? I think if we continue to think in terms of a common interest, and if we look at Turkey and we say, we see that you have an interest in, as I say, closing the Aegean route, managing this problem in an orderly way, if we remember that Turkey has the same interest as us, then we can cooperate with them. If we're always saying Turkey's going to reopen the tap, they're going to start sending people back across the Mediterranean, then we put ourselves in a very weak position, and we get into precisely the kind of, you know, the visa liberalization, we give you that, we give you this. So let's look at Turkey's interests. Let's look at the interests of the people in Turkey who have crossed out of Syria. Many of them would prefer to stay as close to home as possible. How do we incorporate their interests into that? I mean, a little bit my concern about the resettlement program that Kristof was talking about. You know, a lot of people in Turkey are saying, essentially, you're trying to resettle people from Turkey who don't want to be resettled. You know, the people who are in Turkey very often want to stay there and as close to home as possible. So, you know, let's think about their interests as well. What do they want, and how do we help Turkey help the people in its society? So that, you know, if we want to make this work, it just needs to be in these broader terms. But that's very theoretical, and I know that it's much harder to do that in practice, especially when our publics are looking at the deal. But nevertheless, that's my sort of basic position. So my last question that round would be, you disagree with that point of view that with this agreement, Europe makes itself, lets Turkey blackmail European Union? Because all the time, when there's a disagreement, Turkey may say... There's been a lot of... Well, I mean, partly I think it's self-fulfilling. If we stop believing that Turkey can blackmail us, then Turkey can blackmail us. Yeah? Even if it doesn't actually have the power to sort of start pushing people on. There's been an awful lot of talk, partly by people like me who work on the security issues, about how states like Russia and Turkey are weaponizing migration and instrumentalizing it. But actually, if you look at these countries, their power to control migration is relatively weak. I think what kept people in Turkey and what did the numbers wasn't necessarily the NATO mission in the Aegean. It wasn't necessarily the police measures in Turkey itself. It was the message that we sent that then proliferated across social media amongst refugees in that country. They said, okay, that's a clear message to us. So that had nothing to do with sort of hard government control. It was just a message about the kind of cooperation and shared interests that Turkey and the EU had in place. And I think if we get away from the idea that states are sort of all powerful, they can instrumentalize migration, and start thinking, okay, what is Turkey's interest? What is our interest? Where do they overlap? What do these people want? Where are they heading? How do we integrate them, etc., etc., then you get away from being blackmailed. Yeah? Okay. Cool. We'll come back. If I may, ma'am, the question to you, I mean, open question, do you have any thoughts on that agreement? I mean, I could quote Amnesty International accusing Turkish authorities of deporting hundreds of refugees from Turkey back to Syria, or Human Rights Watch, or Syrian Observatory for Human Rights accusing Turkish government of shooting even the Syrian refugees on the borders. And so from the human rights point of view, I mean, do we really disregard these facts and kind of turn our blind eye on it because the challenge is so big? Look, the obvious starting point for me is, of course, to say that UNHCR is not part of the Turkey deal. And we have looked at
the systems in place in order to try to see how we can strengthen, how can we assist both Greece and Turkey in strengthening their systems that they have in order to provide protection to people in need of international protection. And when you're talking then about numbers, flows, opening the tap, etc., we need to remember that Turkey is currently hosting at least 2.7 million individuals, and these are all people. It's not a number. And these people need to be taken serious. They need to be provided with a possibility to find international protection. And yes, there are concerns. Yes, UNHCR is watching very, very carefully what's going on, both in terms of return, both in terms of access to Turkish territory. And these are things that we continue to raise concern with to the Turkish authorities and also advising them on how they can strengthen the systems and how we can better help them in reaching that goal. So yes, there is a lot of things that needs to be done, but I also think it's important to remember the burden that Turkey is carrying and the multiple layers of problems that Turkey is facing currently that were mentioned also by the previous speakers. So if I could ask you this question from that point of view, from the UNHCR point of view, where do you point to the best models of, or where do you point are the best solutions to assist and help the refugees that ran away from Syria to the border countries? There are millions of them in Libya, Jordan, and Turkey. So which models do you think are the best to help them? I mean, UNHCR has put out the models that we propose already quite early on. And of course, those include assisting the people in an adequate way in the places where they are first. Because as was pointed out earlier also, there are refugees who do not want to leave the neighboring country where they are because they want to go home. This is the biggest desire of most of the people that at least I spoke to. And secondly, well, going back to this point, if you look at the consolidated appeals that UNHCR and partners have issued in the region, when you look at funding levels, they're still much, much below the numbers that they should be at this time of the year. There has been generous pledges, but still we're talking about, for the Syria operation, that is running then in Syria's neighboring countries, we're talking about 23% of the needed funding. So if there is no funding to support the refugees where they are, then something is going to happen. Second of all, also, there is not sufficient need or sufficient response to our pledges on asking countries to show solidarity with neighboring countries and providing legal pathways, including the resettlement, family unification, work visas, scholarships, etc., for Syrians to legally move to areas where they can find safety and also find a future for themselves. So the response currently, there is a need, we have identified a need to resettle 1 million or more from neighboring countries. Million. Yeah, and I mean, we're talking about then a response to a program that usually in a normal year with UNHCR's current resources have a resettlement number of around 180,000. And that is all nationalities globally. So if we're talking then about a need in incredible figures, and there is no response to that, then yes, there is going to be a problem. So the solidarity also with the neighboring countries. If we're looking then at figures again, you have every 5th person in Lebanon currently is a Syrian refugee. So I mean, in the introduction here, they were talking about the proportion of Austria receiving or 1%. Yes.
and that would then constitute 3 million for Europe. But then we're talking about 25% of Lebanon's population currently being refugees. So maybe the topic of our discussion is the common European asylum policy and the reform of it. But I guess the part of that question would be if European Union and other countries in the world are aware, and do they need to be aware that much more effort and money needs to be put into the refugee efforts and asylum policies. But when I say much more, it's like a couple of 10 times more than so far. If you look at the challenge, I mean, can we disregard that challenge? no, and I think our High Commissioner put it very, very squarely on the table when he said, if we don't solve the problem where the problem is, the problem will come to you. And that's what happened. We can see it very clearly in Europe. And the support from the European Union to UNHCR has been tremendous, and it's something that we're extremely grateful for. We wouldn't have been able to do a quarter percentage of what we are able to do, but this is still not enough. And it's not enough also to, let's say, contribute only money. The assistance has to be multi-layered. There has to be solidarity. There has to be additional pathways. There has to be political will to also step in and to solve the problem where they are. And this is something, UNHCR is a humanitarian organization, so we're working with the consequences of the issues, the crisis that is happening. We're not a political actor that can go in and solve a problem. This has to be done by political leaders, and it cannot be done by a humanitarian organization. Do you think there is, realistically, is it possible within a decade, couple of years, to convince the governments and European Union to really give more effort and money? But I mean, really, from what you're saying, it needs to be a couple of times more or 10 times more. Look, I don't think we have a choice. We have to solve the problem somehow. And erecting border fences, putting stricter criteria, making a country less attractive for a refugee or asylum seekers to come to will not solve the problem. You have to go to the root causes, and you have to take into consideration the will and need of the individual who is forced to flee from their home. This is something that is very, very often also disregarded. What do they actually need? What do they want? We're talking about protecting ourselves and protecting our citizens, but how do we better protect them? Thank you. Maybe I'll switch into Polish now. To pozwolę sobie teraz zwrócić się do pana Rafała Rogali, szefa naszego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Tak, chyba jednak pozwolę sobie bardzo otwarte pytanie z otwartym pytaniem do pana zwrócić. Jakie są priorytety z punktu widzenia Polski, jeżeli chodzi o reformę polityki azylowej? To znaczy, które punkty, gdzie my uważamy, że należy szukać rozwiązań tego ogromnego wyzwania? Po pierwsze, myślę, że jesteśmy tak naprawdę w przededniu najistotniejszej części tej dyskusji, z tego względu, że na stole w maju pojawiły się dokumenty dotyczące wtórnych aspektów systemu azylowego, a więc Dublin, Eurodac i rozporządzenie dotyczące Agencji Wsparcia Azylowego, a więc EASO. Natomiast lada dzień mają się pojawić propozycje dotyczące tego, co stanowi rdzeń systemu azylowego, a więc zmienionych dyrektyw, ponieważ propozycja będzie dotyczyła 2 rozporządzeń. Mówię o dotychczasowej dyrektywie kwalifikacyjnej i dyrektywie proceduralnej, a więc tych dotyczących przeprowadzenia procedury uchodźczej i tego, kto może zostać uznany za osobę, którą należy objąć ochroną międzynarodową, oraz bardzo, bardzo
budzącej wielkie kontrowersje też dyrektywie recepcyjnej, o czym wspominał też ambasador Nickel, mianowicie o poziomie recepcji, tutaj głównie to dotyczy tego poziomu recepcji. I to powinien być punkt odniesienia, więc powinniśmy zacząć tę dyskusję na bardzo poważny temat dopiero po pojawieniu się tych dokumentów, bo one stanowią punkt odniesienia dla Dublina, czyli dla tej propozycji mówiącej między innymi o mechanizmie stałej alokacji, tak? Więc tutaj wspominano o tym, że kryteria dublińskie zostaną utrzymane, plus dołożony zostanie właśnie system tej permanentnej alokacji uchodźców powyżej 150% napływu do określonego państwa członkowskiego, rozporządzenia Eurodac i agencji azylowej. To jest pierwsza rzecz. Drugą, myślę, bardzo istotną kwestią jest to, ażeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na zmianie przepisów. A mianowicie, gdy spojrzy się stanowiska rządu polskiego dotyczące chociażby tych już zaproponowanych zmian dokumentów, to tak chłodno oceniając 80% jest przyjmowana pozytywnie. Polska przyjmuje z dużym uznaniem propozycje dotyczące zmian wspomnianych przeze mnie dokumentów. Natomiast nie możemy się zgodzić na to, żeby uznać, iż ta permanentna alokacja, ten mechanizm permanentnej alokacji został wprowadzony z uwagi na chociażby podane wcześniej argumenty dotyczące tego, co nie zostało uwzględnione, bo te kryteria dotyczą tylko PKB, tak, odnośnie alokacji oraz wielkości kraju, tak, a więc zaludnienia tego kraju, nie uwzględniając aspektów społecznych, a więc dotyczących się integracji, aspektów odnoszących się do doświadczenia danego państwa, jeśli idzie o kwestie migracyjne, pomijamy bardzo ważne jego elementy, tak. Sprowadzając, powiedzmy, na ziemię cały ten mój wywód, jak zatrzymać osoby w Polsce, które tutaj nie będą chciały pozostać, jeśli nie będziemy mieli dodatkowych argumentów w postaci na przykład otwartości na rynku pracy, większej otwartości na rynku pracy, chociaż ten rynek pracy dla migrantów jest otwarty, spójrzmy na Ukraińców. Jeśli ta pomoc socjalna, która jest przydzielana w trakcie procedury, nadal będzie różniła się od pomocy, która jest udzielana, prawda, w Niemczech, czy też w Holandii, czy w jak to uprzewidziałaś? Bo to jest właśnie, tak próbowałam skonstruować to pytanie, żeby spróbować na takie konstruktywne kierunki chociaż, czy propozycje, bo wiemy wszyscy, że polski rząd jest krytyczny wobec tego pomysłu mechanizmu rozdzielania, więc gdzie z polskiej perspektywy należy szukać rozwiązań, czy jakie są kierunki naszego myślenia? Należy przywrócić to, co stanowiło do tej pory ustalony porządek, a mianowicie migracja jest procesem, który rządzi się określonymi prawami i ma też swoje etapy, tak? Pierwsza jest admisja i tutaj należy zadbać o to, ażeby ta admisja przebiegała według ustalonych reguł, tak? Więcej ścieżek, legalnych ścieżek dostępu do Unii Europejskiej oznaczać będzie brak konieczności wyboru procedury uchodźczej po to, ażeby migranci, którzy są migrantami ekonomicznymi, bądź też mamy do czynienia z mieszaną migracją, wykorzystywali mechanizmy procedury uchodźczej po to, żeby się do tej Europy dostać, tak? To, o czym wspominał pan Bender w swoim wywodzie, a mianowicie stworzenie mechanizmów, które umożliwią dotarcie bezpośrednie, bez konieczności narażania swojego oraz swojej rodziny życia na Morzu Śródziemnym czy Morzu Egejskim, umożliwi nam tak naprawdę zarządzanie tym tematem. 2. Przeniesienie części jednak tych procedur na etapy wstępne, przed przybyciem migrantów jeszcze, prawda? To, co się dzieje dzisiaj, taka eksternalizacja kontroli granicznej, tak? Mamy dzisiaj oficerów łącznikowych, mamy kary dla przewoźników, tak? To są wszystko elementy, które wpływają na to, ażeby osoby pożądane mogły dotrzeć do Europy, bądź też osoby, które znajdują się w potrzebie objęcia ich ochroną międzynarodową, a osoby niepożądane pozostały tam, gdzie są. Po drugie, należy zadbać o to, ażeby migranci byli wspomagani na miejscu, a więc należy stabilizować regiony, w których te osoby na dzień dzisiejszy się znajdują. Ostatnie wystąpienie UNHCR-u w Libanie, z którego płynie taka nauka i potwierdza to słowa pani Ankari Nost,
39% osób, które w Libanie przebywa, chce tam pozostać. Nie, my wszyscy chce tam pozostać. znam, tylko bardzo trudno jest ustabilizować sytuację w Syrii w tej chwili. No, ja nie mówię o stabilizacji sytuacji w Syrii, natomiast mówimy o pewnych rzeczach realnych i rzeczach nierealnych, tak, na dany moment. Natomiast nie oznacza to, że nie możemy i nie powinniśmy do tego tematu dążyć, tak? To jest kolejna rzecz. Jeśli przeniesiemy się na pole procedury migracyjnej, procedury azylowej, to dalej tak naprawdę powinniśmy utrzymać te mechanizmy, które dzisiaj funkcjonują. Przecież konwencja dublińska przyjęta na początku lat 90. tak, zakładała, że państwa, które będą przyjmowały wnioski uchodźcze jako pierwsze, będą odpowiadały za te wnioski. Zobaczmy, co się stało, to tytułem przykładu. Otóż w pewnym momencie ten system zaczął szwankować, tak? Jaka była refleksja? Refleksja była następująca. Nie możemy dociążać bardziej tych państw, tak? Prawda? Można było powiedzieć, że taka była reasumpcja całości tego. No, dlatego, że idea Dublina jest taka, że pierwsze kraje powinny się zaopiekować migrantami, uchodźcami i spadł cały ciężar tego na Włochy i Grecję, które przez miesiące alarmowały, że nie dają rady i Unia Europejska nic nie zrobiła. No więc właśnie, natomiast ja wracam tutaj do wypowiedzi pana ambasadora Buchsbauma. Mianowicie, gdzie byliśmy wtedy, kiedy w 2011 roku system grecki został zawieszony, dubliński system grecki został zawieszony, co dało jasny sygnał dla Grecji, nie musimy się dalej rozwijać i nie musimy dalej, ale to jest bardzo ważne, tak, że idziemy nie w tym kierunku, reformując system azylowy, moim zdaniem, aniżeli w kierunku, w którym powinniśmy pójść. Wtedy już powinniśmy być obecni w Grecji i wtedy powinniśmy przywracać operatywność tamtych systemów, systemu greckiego, systemu włoskiego. Przecież proszę zobaczyć na Hiszpanów, oni też mieli ogromne problemy, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla, poradzili sobie z tym, tak? Ale poradzili sobie wzmacniając własny system, wykorzystując istniejące mechanizmy. 2011 rok, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie MSS przeciwko Grecji i Belgii spowodowało, że Grecja złapała ten oddech, który był dla niej potrzebny, natomiast zawiesiła działanie w kierunku budowy systemu, który mógłby w odpowiedni, responsywny sposób reagować na zaistniałą sytuację. W żadnej mierze nie umniejszam powagi problemu, jaki istnieje na Wyspach Greckich, bo chronienie takiej granicy jest ogromnym wyzwaniem. To ja pozwolę sobie na koniec, bo rozumiem, czy Polska ma jakieś pomysły na zwiększenie tej liczby ścieżek legalnego dostępu, o których Pan mówił? Tak, pewne rzeczy zaproponowaliśmy i pewne rzeczy wdrożyliśmy. Proszę spojrzeć na właśnie polski przykład, jeśli chodzi o kwestie dotyczące Ukrainy, tak? Nie ma na dzień dzisiejszy żadnej przeszkody ani fizycznej, ani prawnej, ażeby obywatel Ukrainy, a przesiedleńców na Ukrainie jest około 1 700 000 z tego regionu doniecko-ługańskiego, z Donbasu, ażeby dotarł do polskiej granicy i złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Ale przecież Polska nie przyznaje Ukraińcom statusu uchodźcy, uznając, że w Ukrainie są dla nich bezpieczne miejsca. Po pierwsze stosujemy właśnie alternatywę ucieczki wewnętrznej, a więc jesteśmy dosyć restrykcyjni, ale to nie jest tylko i wyłącznie polska specyfika, tak? To nie jest tak, że powiedział Pan, że może złożyć podanie, ale to nie ma sensu, skoro wie, że nie dostanie. Ale proszę zauważyć jedną rzecz. W zamian zaproponowaliśmy szereg rozwiązań w trybie legalnej migracji, tak, ażeby Ukraińcy mogli dotrzeć do Polski, mogli podjąć pracę i mogli normalnie funkcjonować tutaj w Polsce. Z tego względu, że większość, 90% osób, które składała wnioski o nadanie statusu uchodźcy, następnego dnia pytało, no dobrze, a gdzie mogę iść tutaj do pracy, tak? Czyli to była realna, w głównej mierze realna potrzeba, tak? Bardzo dziękuję. Wiem, że tutaj Pan Kristof chciałby coś dodać, odnieść się do czegoś. Sorry. Just one more remark on this redistribution mechanism as envisaged by the Commission, because it's so central, I think, to this debate. There are a number of countries, not only Poland, who object to it on principle, but I think it's also important to note that it actually is very difficult, and it's interesting to look at actually what would it produce. You know? We took the figures, the asylum figures of total of the EU and in which member countries of the last couple of years, and looked
what would this mechanism actually would have changed? It's actually quite instructive. When we took the 2010 to 2013, sort of the last normal years, and there actually the only real difference would have been the only countries affected in the sense that they would have more than 150% of their foreseen quota would have been Sweden and Belgium. Essentially, those were Sweden, 26,000 above, and Belgium. If you're interested. Many. Yeah, some 14,000. But these at the time actually were largely asylum seekers from the Balkans. These were people who were actually going to, in particular, Sweden, Belgium, and Germany, who were attracted by the social assistance network, combined with the fact that an asylum procedure would just take at least 8 months. Yeah? So this was the reason why many people from the Balkans went there, and very few people went to France or Austria or actually all other EU member countries. Now in 2015, with sort of the numbers going dramatically up, they actually had 3 countries affected. It's Sweden, it's Germany, which would have sort of be relieved of about 100,000, Austria 40,000, and Hungary also quite significantly, but Hungary actually it's people who have been registered as refugees but have been traveling forward, so basically we can't forget that. So essentially we would have a system which, if put to practice in sort of a normal year, would hardly make any difference, right? And in a, so let's say, crisis year, where really a lot of refugees would arrive at the same time, would actually mean that, as soon as in Greece, the number is not that big, this 150% limit would be reached, Basically Greece would have to keep all these people there and then distribute hundreds of thousands of people to the European Union, which I think is completely not feasible. Yeah? But to reach a result where eventually, actually, eventually it was the countries, it was Sweden, Germany, and Austria, the countries who anyway were sort of more welcoming than the rest in this refugee crisis. So we would have, I think, the Commission is proposing something which is, I think, impossible to implement, which is opposed by a quite big number of EU member states. And it's something which actually would not produce a radically different outcome. So from your point of view, the kind of agreements as EU has signed with Turkey, it's enough? I mean, or we should look for some other solutions? I mean, if we manage to have deals with Turkey and Libya, the governments will stop the migrants over there, not let them cross the seas. It will solve the problem? No other reforms in the asylum policy? No, I don't think so. I think we have a very clear challenge, and the challenge is that we have certain countries on the external borders where kind of, most refugees will come. And for the moment, this is Greece and Italy. Can also change maybe sometimes in the future. And I think we have to devise a mechanism how to assist these countries to deal with this. Yeah? In terms of that kind of, that people can apply, and that in a reasonable space of time, the asylum applications are examined, and then decided, okay, will you be sent back because you come from a third country? Will you remain here? Will you be transferred to maybe to another EU member state on a voluntary basis or whatever? Yeah, but I have difficulties to envisage, not because I don't think I think there's a strong case to, I don't like to use this term burden, but to share, let's say, refugees. But I think it's just, there's so much opposition that it's just unrealistic. We have to face it. That's how it is. Yeah? And I think this cannot be forced, by, I don't know, cutting European funds or so. I'm very skeptical about this. So, but you think... And one thing, actually, would Poland be prepared? Let's just forget the obligatory quotas. If we would just skip that, if it would be on a purely voluntary basis, and you could then to change. You said, now we take, maybe next year we don't. Would Poland be prepared to take a significant number of refugees? Szczere pytanie, szczera odpowiedź. Sekundeczkę i założę sobie panowie.
No, pytanie było dosyć szczere i również dosyć szczera będzie odpowiedź. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie z tego względu, że proszę zauważyć, jeśli weźmiemy pod uwagę, na razie tylko teoretycznie, bo mamy draft tych dokumentów, wszystkie wyliczenia i proponowane kryteria, to pomijając Niemcy, Szwecję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy jako kraje, Wielka Brytania z oczywistych powodów, Niemcy i Włochy jako kraje dotknięte kryzysem, Polska byłaby krajem, który na trzecim miejscu co do wielkości, tak, ale też i dostatniości byłby obciążany tego typu systemem. To jest jedna rzecz, więc proszę sobie wyobrazić, jaką liczbę musielibyśmy przyjąć. Ale właśnie pan mówi tutaj o Tak, ale ja biorę to pod uwagę, tak? Gdyby ten system był, powiedziałbym, no, gdyby opierał się na zasadach wolontarystycznych, tak, no to też pewnie nie moglibyśmy wziąć tylko i wyłącznie jakiejś symbolicznej liczby, tylko odpowiednio, prawda, do wielkości i zamożności kraju. Mówi pan o takiej presji politycznej, czy myślę, że tak. No, przy tego typu założeniu muszą istnieć inne zewnętrzne czynniki, które skłaniałyby kraj do tego, ażeby nie zachowywał, prawda, tylko i wyłącznie, żeby nie zachowywał się w sposób oportunistyczny, tak? Więc pewnie pojawiłoby się szereg innych działań takich obocznych, które w jakiś sposób tę presję by wywierały. Natomiast z całą pewnością, i to padło już dzisiaj tutaj, z całą pewnością Polska powinna włączyć się i myślę, że włączy się w procesy przesiedleń, tak, które są rozwiązaniem dla tego typu sytuacji, dla tego typu działań. Tak? Nie proces relokacji, którym moim zdaniem, naszym zdaniem jest ogromnym pull faktorem, jeszcze dodatkowo, to nie zostało to dzisiaj powiedziane, ale jeśli płynie przekaz, że każda osoba, która dotrze do Europy, gdzieś zostanie rozdystrybuowana, nie wiadomo gdzie, tak? No to jest jasna, motywacyjna przesłanka do tego, żeby do tej Europy ruszyć, nie zastanawiając się, co będzie później, bo proszę, przepraszam bardzo, ale proszę nie iść za daleko w kalkulacjach migrantów, w nastawieniu migrantów. Ta kalkulacja jest ograniczona czasowo i geograficznie, tak? Najpierw chcę dotrzeć tutaj, a później się zobaczy. Niewielu ma tę motywację, powiedziałbym, sprecyzowaną do końca. A czy potrafi pan dzisiaj podać, jaka skala przesiedleń byłaby możliwa do Polski? Znaczy, o jakim polski rząd, o jakiej grupie ludzi mówi, nie wiem, rocznie, których bylibyśmy gotowi zaprosić, nie wiem, z Libanu, Turcji czy Jordanii? Nie potrafię pani powiedzieć z tego względu, że proceduralnie ja nie widzę tutaj większych problemów dla tego zagadnienia, chociaż jest to ogromne wyzwanie. Wyzwanie jest w sferze integracji i w sferze tak naprawdę pracy na poziomie lokalnym. Tak? To jest ogromne wyzwanie. Jeśli my nie mamy dzisiaj zaplecza socjalnego dla naszych obywateli wystarczającego, tak? Prawda? Głównie jeśli idzie o kwestie Czyli mieszkań. Czyli pan powiedział, że dopóki się nie dorobimy, to na dużą skalę... No tak, jesteśmy, przepraszam bardzo, ale jakieś w rozwoju systemów azylowych jakieś 50 lat za Szwecją, tak? Można tak powiedzieć. Jakkolwiek by to pejoratywnie nie zabrzmiało, tak? To oni mają te doświadczenia tych 50 lat budowania systemu i świadomości społecznej, tak? Obecności migrantów, tak? My jesteśmy gdzieś w połowie drogi może. Dziękuję. Ja jeszcze poproszę Państwa o 15-20 minut cierpliwości i się zwrócę do Państwa. Także jeszcze kwadransik, bo na koniec chciałabym zapytać Kristofa Bendera, czyli czy uważa Pan za realną tę alternatywę, o której Pan mówił, czyli wzmocnienia Grecji, rozumiem, więcej pieniędzy dla Grecji, rozumiem, że wsparcie też logistyczne i ludzi, żeby oni tam mogli sobie radzić z tymi wnioskami, co swoją drogą budzi opór Grecji, która nie lubi trojek przyjeżdżających, doradzających i pouczających. No więc moje pytanie jest, czy na pewno ten scenariusz jest realistyczny, że wystarczy, że wzmocnimy zdolności Grecji i Włoch i oni sobie tam poradzą z tym. Tak. I think this is. I think it's not rocket science in the end. No, if there's a determined effort. If actually we have 300 case workers in Greece working, let's say, 20 working days a month, and let's say resolving one case per day. That's a reasonable average when you talk to asylum office people. Yeah?
that would mean basically 1,500 per week, and that would mean 6,000 asylum applications processed in a month. That would mean, relatively, you know, in 1.5 months, basically, we would have the asylum applications processed on the Greek islands. Then they can move to the mainland where we still have asylum. The experience says it's not working. But the experience, yes, it is not working. But I think also when you look at how the Commission has been going about this on, you know, okay, there is a call, and who would like to participate? Okay, we only have 60 translators, and you know, a deployment is slow. It is, and I think also there is no buy-in by the Greeks actually. No? The Greek asylum office, its head, is actually. So what do we do about it? Straightforwardly opposed. She says, I don't want to be part of such an exercise. Yeah? And has been, I think, also kind of working in the sense that actually things move very, very slowly. Yeah? Well, I think what we would need would be something to build up like an intervention mechanism which we could deploy, not only to Greece, but maybe also to another country at a later stage, where we would say, okay, we will build up a required, you know, it's a couple of hundred people. It's not a huge, you know, Germany has hired actually had to hire people and had to think how to do this for their huge refugee inflow. But isn't it the same? And then put them maybe under because the problem now with the Commission nowhere actually says how these people they send should interact with their Greek counterparts. It's completely unclear. We are now months into this process, and it is not clear what these people should actually do. Yeah. It is not clear who takes, you know. Mm-hmm. So we need a structure where asylum case workers can work. So let's build something where we say, okay, we have a intervention mechanism where we have Europeans, but also Greek, you know, asylum case workers get into one body. It's headed, let's say it's double-headed by a Greek, you know, and some, let's say, experienced European asylum. But they would never agree on that. What? They would never agree on that with their experience with Europeans coming and teaching them what to do. It's like Polish government doesn't want to agree on being forced to admit refugees, and Greek government doesn't want to do Yes, it. you hit a very good point. I mean, the person responsible, you know, for setting up our operation and cooperation on the asylum issues with Greece is the person who has been there before, basically cutting the salaries of Greek civil servants for the European Union in the consolidation program. So, big surprise that, you know, Greek civil servants are not actually too keen to work with this person and too trustful that he has good intentions. Okay. Excellent, exactly. Mr. Roderick Parks, I know you want to follow up with something? I did, but let's just go to questions from the floor and I'll build it into that. No, I wanted to ask you one more thing, because I think many people, like you, all of you somehow supported the idea of agreements with Turkey as a solution. Then I think many of you, as you are here, you criticized the idea of burden sharing that was proposed by the European Commission. Mr. Kristof Bender said that we should focus on Greece and Italy and help them, and they will be able to process the applications. Do you see any other solutions or initiatives or ways of thinking that we should focus on? What I can say is that I think we need to go back to first principles. So I maybe make 3 points if I can. Because, you know, we're having a very fast-paced debate here, and we have very fast-paced debates in Brussels, and I always feel breathing space to think. So maybe 3 points. On the review process that's going on with all the directives and regulations that Rafa here mentioned, we're doing it too quickly. We're in a process of constant review. If I talk to people from the European Asylum Support Office or from Europol, some of them say that a friend of mine said that he'd finished 3 6-month trainings in the last 18 months. You do the maths. He hasn't worked for 18 months. In the biggest crisis that the EU has faced on migration, he's gone from one training to the next, and every time the politicians change their mind. So we're reviewing too quickly.
And we're doing it in the same wrong order as we did before. When we put these rules in place, the last thing we decided on was the qualification of refugees, i.e. the definition of who we're actually dealing with. So we put all the rules in place before we actually decided who we were dealing with. So we're making those mistakes again. But the real problem, I think, is that we haven't sort of sat down and said, how has the world changed? Because we put rules in place, like Dublin, like the various sort of relocation and burden sharing measures we had in place, because we had a very sort of set idea of how the EU was how the world was developing and how we could impinge upon it. So this is my second point. I take you back to the 1990s, which was the last time the world really sort of changed as it is now, and to ask why we put the rules in place, the common European asylum system, Dublin, etc., that we did. If you go back to the 1990s, politicians were facing exactly the same sort of dilemmas that they were today. Borders were collapsing, they felt very exposed, and there was a lot of public pressure to build up borders and to push back. But politicians took a chance and they said, the same way that the Soviet Union, etc., has collapsed, gives us scope to intervene abroad. So we put in place these sort of common rules, which we said we would spread. So we would stabilize countries of origin with liberal interventions. We would build up common rules inside the EU so that we could export them to Turkey, the Balkans, further abroad. And we would use that in order either to integrate the people who came into our societies or return them home. Yeah, so this was a world that was sort of integrating around a Western liberal model. That's what's collapsed. Measures like Dublin that we criticise today were not meant to shift the burden permanently to Greece or Italy. We were spreading our rules beyond there, so there would be no permanent burden, but that's changed. And we can't impinge on the rest of the world in the way that we could in the 1990s. So we need a fundamental rethink of common rules and so on. The third point, if I may, and this is just to kind of sketch out the difficulties before we have a discussion on what needs to be done, but for sort of Poland and Visegrad, well, we do need to return to these sort of basic principles, I think. For Poland and for Visegrad, I think there's a real problem here for a number of reasons. And I kind of hear it in the things that you're almost saying, but can't quite. One is the sort of Ukrainian problem. Well, no, I mean, you're more diplomatic than I am. I'm a mess. One is the Ukrainian problem. You can't turn around to the rest of the member states and say, look, we're taking in people from Ukraine, because, as far as I understand it, the government doesn't want to say Ukraine is a sort of failed state. So these people can't be treated as refugees, because you're trapped in this sort of situation of not wishing properly to recognise the problems in Ukraine, or the current legal definitions don't quite suit the situation. So I think the Polish government and the governments of this region need to turn around and find a better way of kind of showing what you're doing in Ukraine, and that you possibly have a better model for dealing with people fleeing the situation there, that you are bearing some kind of burden in this sort of refugee crisis that surrounds the whole of the EU to the east and the south. So that's one problem, I think. The second problem, I think, is when I was based in Poland, there was a lot of talk about how you would be able to build a foreign policy in the south, in North Africa, precisely because of your lack of experience there. So that you didn't have colonial relations to that part of the world. Just the reverse, you've been sort of colonized. So this was a tremendous sort of advantage. But now precisely that lack of experience means that you're struggling, I think, both to intervene there and connect with these societies. And the third problem connected with that, I think, is that you can say you don't like the relocation mechanisms and you don't like the horse trading because we need to think in the sort of long-term approach of we need to understand where people want to go to in the EU, how we integrate them and so on. But precisely because you don't have that long-term experience, you can't offer these solutions. And I see from the rest of the EU that they like to turn around and say, Visegrad, they turn down relocation, and they're not coming up with any sort of positive proposals to replace it. So somehow you need to get out of that dilemma as well. I don't, that maybe links back to the Ukrainian issue. What are you learning from how you deal with Ukrainians and how do you feed that into the debate? So return to first principles is the short answer, so I think it's very long. Pan Rafał Rogala. You need to put your headphones.
Zostałem wywołany do odpowiedzi, ale jeszcze odnosząc się do Pani pytania, czy są jakieś inne rozwiązania, czy widzimy jakieś inne rozwiązania w tej sytuacji? Ja myślę, że mnogość propozycji też nie służy rozwiązaniu tej sytuacji, bo proszę zauważyć, począwszy od... Channel change. Okay. So, shall I repeat? Są rozwiązania, które od 13 maja bodajże, bo wtedy pojawiła się agenda dla migracji, czyli propozycja tego dokumentu kierunkowego, przychodziły co miesiąc, tak? Trudno było się skupić na tym, co będzie priorytetem, co jest priorytetem i gdzie powinniśmy się tak naprawdę, It's okay? You want to speak English to us? No. No, I'm not too. It's two, yeah? Przepraszamy. Co będzie tym priorytetem? To jest jedna rzecz. A proszę zauważyć, przychodzą Macedończycy i wraz z kolegami z Austrii i innych krajów Bałkanów Zachodnich zamykają granice, prawda? I kończy się napływ w pewnym momencie. To jest też rozwiązanie, ja wiem, że to było dosyć dramatyczny i drastyczny fakt, ale on wpłynął na zmniejszenie tego napływu, tak jak wpłynął też fakt podpisania umowy pomiędzy EU a Turcją. Natomiast Rodrik podniósł kwestię, powiedziałbym, pewnej swobody poruszania się w temacie przez Polskę i przez kraje Wyszehradu. No taki konstruktywny też wkład. Dokładnie. I myślę, że z czym my możemy mieć problem, to możemy mieć problem z publicity, a więc z nagłaśnianiem pewnych rzeczy, które jednak mimo wszystko robimy, bo jak wiele osób wie, że w Libanie działa Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej finansowane z środków polskiej pomocy, które zajmuje się pomocą 18 000 uchodźców libańskich w północnym Libanie. To tylko dopytam, czy w obliczu tego, o czym mówiła pani Anna Karin Ost, ma pan poczucie, że to wystarczy? Nie, to nie wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Właśnie myślę, że nie próbujmy separować pewnych rozwiązań i mówić, że to rozwiązanie jest właściwe. Tutaj jest potrzebny zestaw rozwiązań, natomiast trzeba dać priorytet pewnym, a później mówić i dostosowywać inne rozwiązania. Tak? Nie da się tego odłączyć. To jest jedna rzecz. Druga, kwestia Ukrainy. Tak? Szukaliśmy tego rozwiązania i wydaje mi się, że znaleźliśmy to rozwiązanie, bo 1 milion wiz wydanych Ukraińcom, prawie 1 milion w zeszłym roku, tylko Ukraińcom, nikt nie ma takiego wyniku, przy jednoczesnym, tak naprawdę bardzo wysokim poziomie uznawalności wniosków o legalizację pobytu. Jeśli idzie o ochronę międzynarodową, trzeba się zgodzić z tymi argumentami, które tutaj są na stole, ale te argumenty nie są wzięte z powietrza, tylko ta alternatywa ucieczki wewnętrznej ma znaczenie i jest jak najbardziej wdrażana i może być wdrażana, ale trzeba cały czas obserwować sytuację na Ukrainie. Czy Ukraina jest w stanie poradzić sobie z tym ciężarem? W zeszłym tygodniu wrócili eksperci urzędu, którzy prowadzili warsztaty. Jest w stanie? No i jest lepiej, powiedziałbym, z tego względu, że zmienia się na przykład system rejestracji, prawda, dotyczący Ukraińców, tak, i to już powinno przynieść namacalne korzyści. Natomiast jest pewna wydolność państwa, tak? Jest pewna wydolność państwa i bardzo bacznie trzeba to obserwować, kiedy ta wydolność wobec szczególnie pewnych grup wrażliwych, jak na przykład samotne matki z dziećmi, dzieci, prawda, osoby starsze, kiedy ta wydolność państwa się kończy. Zaangażowanie na południu Europy, a więc uczestnictwo w procesach, proces chartumski, proces rabacki, tak, grupy krajów Wyszehradu. Myślę, że dojrzewamy do tego, tak? Polska jest obecna na przykład w programie europejskim, który został przyjęty dla Jordanii, tak? I bardzo mocno i aktywnie tam w tym programie uczestniczymy. Natomiast jest nas naturalnie mniej w tej części Europy,
I uczymy się tego zagadnienia, ponieważ naszym naturalnym kierunkiem, nie jestem ministrem spraw zagranicznych, broń Boże, nie roszczę sobie praw do tego, żeby się w ten sposób jakoś orientować, natomiast mówię tylko o migracji, tak? Naszym naturalnym kierunkiem jest kierunek wschodni, tak? Więc siłą rzeczy tutaj powinniśmy być siłą sprawczą dla aktywności Unii Europejskiej, tak? Mamy partnerstwo wschodnie, które powinno funkcjonować, mamy proces praski. Funkcjonuje. Pytanie też dlaczego? Pytanie, Unia Europejska nie przykładała też wagi do 1 200 000 IDP-sów w Libanie, 700 000 w Jordanii, czy 2 milionów wtedy w Turcji i mamy tego efekty, tak? Pytanie, czy będzie przykładała znaczenie również, albo będzie dostrzegała problem 1 700 000 IDP-sów na Ukrainie, tak? To też należy zadać. To bardzo dziękuję. Jeszcze ostatnie ode mnie pytanie już do Państwa, a chciałabym Panią zapytać może trochę szerzej z kolei. Niektórzy, coraz myślę więcej nawet głosów słychać, że do remontu, do reformy nadaje się cały układ genewski. To nie jest, że reformę wymaga nie tylko polityka azylowa Unii Europejskiej, ale że to jest tak naprawdę w tej chwili globalne wyzwanie. Jak definiujemy uchodźców, jakie są obowiązki państw wobec uchodźców. Nie wiem, jak Pani się odniesie do takich postulatów. I think our High Commissioner did, and he in principle said that he doesn't see a need to substantially change the convention. There is very broad agreement that the convention continues to be valid and should continue to be valid also. What is of course concerning is that there is an erosion of the adherence to the convention. And unfortunately, some of the countries that are eroding or taking steps to, let's say, not really adhere to the convention are actually looking at what the European Union is doing. I'm sure that you have all seen the discussion that has taken place also in Kenya, for example, who has mentioned that they will close the camps that has hosted Somali refugees, Somali and other refugees since 1991. Dadaab, and also they've also mentioned Kakuma, where there is a broad spectrum of that. It's not only Somalis. And are suggesting that the European community does not take enough responsibility to support them in hosting these refugees. So there is a broader effect on this also, and countries are looking at the European Union and European states and Western states, I mean including Australia also, that's not perhaps the best implementer of the convention, as an example. And what can you do? So there is an erosion of the implementation of the convention. Does that mean that we need to change it? No, I think we were talking here earlier about going back to basics, and this is what I think we need to do. And looking also at what UNHCR is thinking about the changes of the European asylum system. We welcome a harmonization of the implementation. We welcome a strengthened role of EASO, we welcome a strengthened role of also the border guard systems. We have issued comments on the border guard. We're still in the process of formulating what we're thinking about the others, but I think there's some broad things that I definitely can refer to here. And one of the most important one is that the restrictions, the reforms shouldn't put the individual in a worse situation where their rights are less than they're now. We're looking at measures that have been taken by individual countries to reform their own systems, which seem to imply a race to the bottom, where rights are continuously being infringed upon. And I think the issue of trust also is very, very important, because if any reform is going to be successful, the member states need to trust each other in carrying out a system where a person can in principle then apply for asylum in one country and this is valid throughout. Restricting movement is a little bit difficult.
how do you, because this has also been raised by several of the speakers here, how do you restrict movement? How do you prevent somebody from moving on from one country? How do you prevent somebody from not moving out to Poland, for example? What the current suggestions are that has been discussed, there is most of the proposals actually refer to further limitations. You're going to punish the asylum seeker if they don't adhere to the rules that we set or that the EU sets. There are no incentives. I mean, if you're adhering to the rules, registering, applying for asylum in the first country, there's no incentives there for you. You will only be punished if you don't. I mean, what about family links that you may have in another country? What about an education that you would have access to in another country? What about you being granted benefits so that you can then, by behaving well during the asylum procedures and adhering to all the rules, that you are then granted, for example, the possibility to get a travel document, move on and seek employment, for example, or seek education in another country, or then be united with your family. So these are all the kind of I mean, there is a lot of things, but I know that there's people who want to ask questions also, so I wouldn't, I won't continue. Thank you, very interesting. Okay, to dobrze, proszę Państwa, to jest taki moment, może zrobimy taki system, nie ja go wymyśliłam, powszechnie stosowany. Zbierzemy 3 pytania, jeżeli Państwo kierują sobie pytanie do kogoś konkretnego, proszę zwrócić na to uwagę, jeżeli nie, to może któryś z panelistów się odniesie i od razu widzę 3 pytania, więc to już w następnej turze. Andrzej Kopczyński. Pierwsze pytanie mam do Jego Ekscelencji ambasadora Austrii, bo powiedział pan ambasador, że przedstawiciele 12 państw spotkali się w Wiedniu. Jakie było kryterium zaproszenia tych państw i dlaczego na przykład nie 27 czy 28? I następne pytanie mam tutaj do kogoś z panelistów. Jeżeli chodzi o ci, którzy przemycają ludzi, to proponowałbym bezwzględny areszt, bo dlatego, że gdy ukażemy ich, że tak powiem, krzywdą, on z prawej kieszeni wyciągnie pieniądze, a lewej się zostanie i to będzie ciągle nakręcało się. Dziękuję bardzo. Bardzo my dziękujemy. Tam widziałam 2, proszę, Magdalena jako Marii, ale jest Pani w stanie wykrzyczeć? Nie, proszę. Do mikrofonu. Dzień dobry, witam Państwa. Ja mam podstawowe pytanie, ponieważ na sam początku było stwierdzenie, że wie Pan, nie mam jak wstać, przepraszam. Tak się że nie mam takiej możliwości. Ponieważ powiedzieliście Panowie o bardzo wielu, tak nam się wydawało, istotnych kwestiach, ale powiedzieliście też Państwo o różnorodnej rzeczywistości. I ja słuchając tego i będąc jednocześnie praktykiem, który bada wszystkie granice bałkańskie, jednocześnie sytuację w ośrodkach dla uchodźców w dzielnicy Bazen, dzielnicy Neukölln, Kreuzberg i bezpośrednio tylko w tym roku 66 razy przekraczam te granice. Mam wrażenie, że żyję w odmiennej rzeczywistości, mam nadzieję, że to jest tylko moje stwierdzenie. Ale o co chodzi? I pytanie mam następujące, ponieważ pan Rafał powiedział, że faktycznie badania a propos uchodźców pokazują to, że oni chcą tutaj pozostać w perspektywie krótkotrwałej. Chciałabym zadać pytanie do wszystkich panelistów, na podstawie jakich badań, jakich statystyk powiadacie Państwo swoje tezy, albo chociażby to, że porozumienie Unia Europejska i Turcja działa. Ja osobiście będąc na granicy bułgarskiej widziałam, jak działa to porozumienie i jak to wszystko funkcjonuje, jednocześnie momenty, kiedy ludzie nocują na stacjach benzynowych w samej Grecji i jednocześnie odnosząc się do obecności polskiej, bo współpracuję ze Strażą Graniczną. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest przedstawicielstwa Straży Granicznej. Bo mówiąc o obecności polskiej, to jest, proszę Państwa, w granicach funkcjonalnych dodatek 23 zł dla funkcjonariuszy. Więc o jakim programie, jakim wsparciu mówimy? Z pochodzenia jestem Libijką, więc słyszałam o hotspotach, jakie Frontex będzie chciał robić w Libii. Proszę Państwa, ja się uśmiecham bardzo ironicznie, bo sobie tego nie wyobrażam. Jednocześnie w Jordanii widziałam to porozumienie, jak polskie władze współpracują i jak wyglądają te wizyty urzędowe, proszę Państwa. Przede wszystkim, że mało kto zna realia kulturowe, to jak, proszę Państwa, te statystyki są robione, kiedy część osób mniejszości nie jest w ogóle brana pod uwagę w tych statystykach. Dlatego chciałabym konkretnie pytając, jakie są Państwa badania w tym obszarze, na jakie statystyki się Państwo powołujecie?
I jeszcze trzecia, tam, widziałam, nie, tam pan chyba pierwszy się zgłaszał. Nie, wydaje mi się, że tam, nie było kogoś. A, właśnie, tam pani, przepraszam. Dzień dobry, Kinga Stańczuk, Partia Razem. Ja niedawno byłam w Sejmie na debacie dotyczącej uchodźców i mówiąc szczerze, wyszłam wstrząśnięta z tej debaty, to znaczy po prostu trzęsąc się. Właściwie poza Partią Razem i Partią Nowoczesną język tej debaty był absolutnie nieakceptowalny. Padały takie myślenia jak zarazki, tak, choroba, najazd Hunów. Moje pytanie jest oczywiście do pana Rogali. Jakie działania planuje przedsięwziąć Urząd do Spraw Cudzoziemców, aby zmienić wizerunek migrantów w Polsce? Też taka uwaga odnośnie Ukraińców. My bardzo często się powołujemy na to, że nie troszczymy się o sprawy migrantów, kiedy przecież mamy Ukraińców. Jest rzeczą wiadomą, że Ukraińcy są podobni do nas i lingwistycznie, i kulturowo, i religijnie. Tak naprawdę w sensie, w tych znaczeniach, o których pan mówił, ich obecność nas nie obciąża w żaden sposób. Oczywiście można mówić o szarej strefie i tak dalej. Natomiast w sensie tym takiej integracji międzykulturowej i w tych sensach, których w tej chwili wymaga od nas Europa, nie jest to dla nas wyzwanie. Więc dlatego mam takie pytanie, jakie działania przewidujecie Państwo w sensie integracji i zmiany wizerunku autentycznie innych kulturowo, odmiennych kulturowo migracji? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ja. Okay, so maybe we'll do it this way. I will just go one by one, and you will comment on what questions you feel you can comment on, and I will again, Kristof, start with you. I could blur now on something, but I think there was no real question for me. No, there was actually. Human traffickers put in prison, yes, but I think this is also what is happening. I think Turkey puts human traffickers in prison. I think many other countries do, but I think you are more knowledgeable about this than I am. I don't think there was any other question. And the second question concerned the agreement with Turkey, and first how it's implemented. Secondly, what do you base your opinion that is working? What do you base it on? And third, do you believe that hotspots are a solution, and they can be first effective, and second, obeying basic human rights? Was it okay. more or less? Okay. I think this agreement has the potential to address also many issues that people who care for human rights and care for refugees. But this agreement actually stipulates that a lot of money is spent in countries where refugees now reside, which is a good thing, which is also a concern of major human rights organizations. Second, it provides for the opportunity that a significant number of refugees are resettled directly from Turkey to EU member states. Now, be this number 150,000 or be it larger, this would be quite revolutionary. It would be the biggest single resettlement scheme in decades. And it could actually really serve as an example. Working already? No, it is not working. It is horribly not working. The only thing that is working is actually that people are sort of, get to the islands, the Greek islands, and are not transferred further so far, but I mean, some are actually now. But I think, like you have said, it's actually, it was a signal, it's psychologically, but if the other parts of this deal, actually that some people, that in how should I say, that on the one side, okay, it doesn't pay off to take this journey to Greece, because eventually, most likely, you would be set back. But on the other hand, then there should be this opportunity to travel indirectly. And I think it is an opportunity for the European Union to actually reassert control of its external borders, but at the same time meet its obligations towards refugees by actually allowing a large number of refugees in. But what we are doing now is we are not preparing in any serious way for the large-scale resettlement of refugees from Turkey. We are really failing, and we have not managed to actually help Greece to deal with the applications. Because I think in the agreement really provides the opportunity to apply for asylum. There is a process. There is even and I think it's good that there is an appeals process.
but the whole system is not working. Because first Greece is not being helped. Yeah, and but also the Commission has been actually not very how to say entrepreneurial, to put it politely, in helping Greece to make it work. And it's also clear when you read the documents of the Commission, it's Greece basically, no? It's we will help a little bit, but it's Greece's responsibility. I think on this we are really very short-sighted. But from a human rights perspective, I think this deal incorporates a lot. Let's make sure that the processes are sound. Let's monitor the processes, and let's monitor what is happening, because this is also one of the concerns. Let's monitor what is happening to the people which are sent back from Greece to Turkey. Actually, not a single person who has applied for asylum has been sent back yet. All the people who until now have been sent back are people who did not apply for asylum or have applied but returned voluntarily. So the scheme, the basic idea of it, that people would apply, but it would be decided that they are safe in Turkey and for this reason be sent back, has not been applied in a single case yet. So this is clearly not working. It is not working. And the rest also, we are not resettling. And we are not actually moving towards granting visa liberalization for Turkish citizens. So I think there will come relatively soon, very likely the moment where Turkey will reconsider. And I think one can be very unhappy about the Turkish leadership these days, very. Yes. But if we look at the refugee crisis and what Turkey has been doing and what we have been doing, I think we don't really shine in a very bright light. Perfect. I agree with that. It's the paradox of the reason that Turkey is dealing so well is because it is a strong state, if I could put it in these diplomatic terms, and Greece is a less strong state at the moment. Anyway, I want to pick up on 2 points. One is sort of the tail end of the discussion we had on onward movement, and it sort of comes up in the question, what research are you doing about what people want? I think if we want to regulate better migrants and refugees' desire to move on within the European Union, but nevertheless to do enough to integrate them and process them, if we can deal with that, then I think we need a system that does three things. Firstly, we need to get in place a system that matches refugees to the best place for them to be as soon as possible. There's good research being done by Oxford University on this, looking at the UK system of matching children to school places. The system they have in place to say, what do you as a refugee need, and what does a local community elsewhere in Europe have to offer? So this isn't the kind of national debate of nobody wants to settle in Poland, nobody wants to settle in Hungary. It is, there are regions in Poland, there are regions in Hungary which have a training college, local housing. Or needs nurses. Or whatever it may be, okay, but that's a whole new debate, but whatever, So on that regional lesson, just, how do we match very quickly to get people to the right place? That's the first thing. The second thing is to introduce a system which gives people a fair, long-term perspective. If you talk to refugees, what they hate most about the EU is not its border restrictions, it's the sense that there is no sense of fair play. They have no idea how the system will change, what new rules will be introduced. So we need to move fast now. No, we need to move long term. We need to say, this is your long-term perspective. In 10 years' time, or in 5 years' time, or whatever it may be, if you meet these criteria in terms of your skills and what you've achieved, then you will be allowed to move on within the European Union. So that's the second thing. Give people a long-term perspective. Third point, you need to recognise that the state which handles the initial sort of processing bears an enormous upfront cost for training, for the psychological damage. So we need to compensate that. If you've got those three things in place, then I think you can more or less manage people's onward movement, but we're not doing any of these things. So that's the first thing. On the trafficking, I've lost you. Anyway, on the trafficking question, I think we would all agree that you need to take a punitive line to people traffickers. The thing is that people trafficking is a niche business. We're dealing with smuggling. That's the main problem. And the smuggling networks are evolving because we have no system that gives people entry into the EU. So we're cracking down very hard on a system which is actually quite a soft system, often and increasingly run by migrant communities themselves,
a diaspora in Afghanistan, a diaspora population in the EU, linking up with families in Afghanistan, and they are running the business, and they rank and rate, you know, whether you actually get safely into the EU and so on. It's a good model. It's the safest way of entering the EU. We're cracking down on that. We're cracking down also on the diaspora population inside the EU, which is sending their money back to the smugglers in Libya or wherever, instead of using the money to help their family members come into the EU and set up. They're using that sort of potential startup capital and giving it to smugglers. So there's something wrong there in the punitive approach, and there's something wrong in the lack of options that we have. But again, I mean, this is a minefield, but we can all agree we need to take a very punitive line on traffickers and these bad people, but it's more complicated than that. Anne-Marie, I would just refer to Anne-Karin, I'm sorry. I don't know if you have something to comment on the questions? Yes, actually. Please. Sorry. I do. I'm so sorry. No, don't worry. There was a reference to the working of the hotspots here, and one general point also, there has been a lot of initiatives taken by the European Union, and there has been a lot of agreements, and hotspots being one of them, and we're talking about whether or not they work or not. I mean, I'm sorry, but there is many of the agreements that have been done by the European Union, everybody has agreed to, and then there is no implementation. I mean, this is sad, and this is something that UNHCR has said a long time. Look, the first step towards getting somewhere is to actually implement what has already been agreed. So this is just what I wanted to say about the hotspots and other initiatives. Second, there's been a lot of discussion on the EU-Turkey agreement, and I want to put that in the larger context because I work for the United Nations, and also remind people on the initiative that has been taken by the Secretary General to convene a specific conference in September to discuss large migratory movements, including the refugee situations and crisis. This is something that the EU also needs to work together on. How can the EU contribute something also at the global arena? Because clearly, as I was saying earlier, what EU is doing is having repercussions and effects also elsewhere in Africa, in Asia, etc. EU used to be the role model where people were looking for guidance on human rights issues, etc. Now it's perhaps not in the same situation anymore. And last point, if I may. Yeah. There was somebody raised here an issue about language and a debate in the Polish parliament. I don't think the Polish parliament is the only parliament or only place in the Europe right now where language has become something that is shocking, to say the least. And I think this is something that not one institution or organization can have an effect on this. This is requiring much, much more, and it's a question of political leadership here. There has to be somebody who stands up and says it's not okay to talk about refugees in this manner, and I think that's also a common responsibility. It's not to one institution or one person. We have to stand together on that one. Ale powtórzę jednak pytanie, pomimo tego, co powiedziała pani Anna-Karin Os, do pana Rafała Rogali, tak konkretnie, czy urząd myśli o tym, żeby ruszyć z jakimiś inicjatywami, które zmierzą się z tym problemem agresji, rasizmu, ale też strachu wielu Polaków przed w Polsce mało znanym, tak zwanym obcym. Tak konkretnie, czy pracujecie nad jakimiś inicjatywami? Urząd nie tylko myśli, ale i działa w tym kierunku. Przeprowadziliśmy już kilka kampanii. A coś więcej, bo to nie jakby... No właśnie staram się powiedzieć. Przepraszam. Przeprowadziliśmy już kilka kampanii, które miały przybliżyć w ogóle fakt migracji. Tajemnicą Poliszynela jest, iż jeśli mamy do czynienia z migrantami, to głównie ze wschodu, prawda? I ta migracja, tak jak już też to zostało powiedziane, jest nam bliska, jakoś nie czujemy do końca faktu, iż mamy do czynienia z tym procesem. To były kampanie, które towarzyszyły abolicjom, a więc akcjom abolicyjnym dla migrantów w 2012 roku. Co więcej,
Chcemy wykorzystać fakt nowej perspektywy środków europejskich na lata 2013-2020. I tutaj również przewidujemy bardzo mocne zaangażowanie w strategię komunikacyjną, w projekt dotyczący strategii komunikacyjnej, nie tylko kampanii informacyjnej, ponieważ refleksja po tamtej przeprowadzonej kampanii była taka, że owszem, dotarliśmy, ale mam wrażenie, że liznęliśmy tylko tego tematu, nie było właśnie takich rzeczowych dyskusji, które mogłyby mieć wpływ na zmianę języka, jaki jest używany w debacie dotyczącej migracji. A więc chcemy tutaj wejść głębiej w kontakty głównie społecznościami lokalnymi i wypróbować, powiedziałbym, takiego działania oddolnego troszkę, tak? A więc zainicjować te działania tam, gdzie pole dla współpracy jest, powiedziałbym, większe i tutaj też zostało to wspomniane, prawda? Są takie regiony, w których naprawdę w Polsce można na ten temat dużo zdziałać, a nie tylko mówić ex cathedra, że wspomnę Gdańsk, Wrocław, Poznań. Dużo się dzieje w społecznościach lokalnych. Uruchomiliśmy też taką inicjatywę, w której wraz z organizacjami pozarządowymi chcemy podjąć się działań preintegracyjnych, a więc rozpocząć ten proces integracji już zaraz po przybyciu uchodźców. Patrzę tutaj na pana dyrektora. Taka inicjatywa chociażby w Dybaku Podkowie Leśnej, wspólna, wzajemna, dotycząca właśnie uchodźców, którzy przybywają do Polski. Mamy propozycji takich projektów złożonych 21 na ten moment, a więc jak widać staramy się bardzo aktywnie tutaj działać. To tyle odnośnie kampanii. Odnośnie języka ja dziękuję bardzo Karinan za właściwie odpowiedzenie na to pytanie. Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni, prawda, za ten język. Trudno mi jest sobie wyobrazić, że Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie zmieniał język polityków. Na pewno warto cały czas ten temat podnosić. Myślę, że jednak mimo wszystko, gdy emocje już opadły, on delikatnie się zmienił. Przynajmniej ja osobiście tak uważam i zauważam pewne pozytywne zmiany. Musimy racjonalizować ten dyskurs. To jest ta druga rzecz. Jeśli już jestem przy pytaniach pani, to Ukraińcy i zaangażowanie, nie zgodzę się z panią, że to nie kosztuje żadnego wysiłku zajmowanie się tym tematem, bo proszę pójść rano, poniedziałek, wtorek, na ulicę Marszałkowską przez Wydział do Spraw Cudzoziemców i proszę zobaczyć, jak wygląda obciążenie i zaangażowanie tych instytucji, które są w ten temat włączone. To jest też kwestia wydolności. Chciałbym mieć taką zdolność, jaką mają Szwedzi czy Niemcy. Szwedzka agencja w ciągu 2 lat zwiększyła swoje zatrudnienie o 6 000 osób. W Polsce to niemożliwe. A proszę sobie wyobrazić, że administracja publiczna zatrudnia teraz 500 osób. Jaki jest odbiór społeczny takiej informacji? Tak? Uruchamiamy kolejną głowę hydry, można powiedzieć, do obcięcia, która i tak odrośnie za chwileczkę, więc chciałbym mieć taką moc sprawczą i chciałbym mieć takie możliwości. Na ten moment jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe. Druga rzecz, która tego tematu się tyczy, jeśli my na poważnie zajmiemy się integracją Ukraińców w Polsce, to oni, osiągnąwszy swój szklany sufit tutaj w naszym kraju, ruszą dalej, mając ten gen migracji. Nie będzie dla części z nich problemem, ażeby przenieść się do Niemiec, do Holandii, tam gdzie de facto można zarobić więcej. Prawda? Już zerwawszy kontakt z swoim krajem rodzinnym. Tak? Na ten moment mamy głównie migrację o charakterze cyrkulacyjnym, co wiąże te osoby z Polską. Natomiast jeśli dojdziemy do momentu, w którym ta stabilizacja w naszym kraju będzie większa Ukraińców, musimy myśleć o ich integracji, a więc edukacja dla dzieci, prawda, wsparcie dla tych osób i tak dalej. I już o tym myślimy, tak? Przecież chociażby programy społeczne, które są dla nich, są dla obywateli polskich, są dla nich przewidziane. I ostatnie pytanie dotyczące badań, jakimi się posługujemy. Ja przytoczyłem te dane, powołując się na źródła. Źródłem był briefing UNHCR-u w Libanie. Nie powiedziałem pełnej informacji, przytoczyłem tylko te argumenty dotyczące pozostania. Taka sama liczba, więc też 39% chce wyjechać stamtąd, tak? Bardzo mała liczba chce
wrócić do swojego kraju pochodzenia. Badanie było prowadzone, dotyczyło głównie Syryjczyków. Także 39 do 39 chce zostać i chce wyjechać. My posługujemy się różnymi badaniami, natomiast gros z nich prowadzi Europejski Urząd Wsparcia Azylowego, tak, wspólnie z nami. To są głównie statystyki, którymi my się posługujemy. Jeszcze pan ambasador. There was one question to me and I don't want to shy away. I was asked about the selection of countries which took part in the police chief meetings in Vienna. I looked through the list. I think it's quite obvious. It's a geographical selection. It's the countries of the Balkan routes, plus Greece, which wasn't invited last time, and Austria rightly has been criticized for it. Plus it's the countries of possible diversion of flows from through our eastern countries. And as it was an operational meeting of police chiefs, I guess the idea was to have those around the table who are actively involved in this flow and not to have it enlarged to whatever group. And it included non-EU countries as well. Thank you. Bardzo Państwu dziękuję. Do you have any specific predictions in your report concerning Poland, since we are in Poland? I read that you underlined the fact that especially peripheral countries benefit from the free trade, let's call it. So it would mean that Poland would especially be hurt. That is true. That is true. We have done some estimates for the EU Commission. We published them in a blog, Vox EU, if someone knows that. And there are estimates for all the EU member states, and it is absolutely true. Your intuition is quite right that the peripheral countries, Portugal, for example, Finland, suffer most, and Poland suffers more than Germany or Austria, because the share of Polish foreign trade that crosses 1, 2, 3, 4, even more Schengen borders before it reaches its final destination is just larger. So for Austria, it's a privilege to be in the middle of a continent, because it means short distances everywhere. Also means few borders to cross in all those directions. One country that is outside Schengen, even outside the European Union, is also amongst the biggest losers, and that's Turkey. Because Turkey relies a lot on trade with Europe, and very often the Turkish trucks go very far distances. They deliver textiles, let's say, to London, to Marks and Spencer, and they cross a lot of Schengen countries, and so the destruction of the Schengen space would really be painful for them. So it's indeed true. And for Poland, our calculations, if we look at only the refugee corridor, Poland is not affected. Very little effect, very little amount. But if we really talk about the breakdown of the entire Schengen zone, for Poland, in our calculations, we would have a loss of GDP per year, the level of GDP, of something like a quarter of a percentage point. So that is not negligible. It's like a tenth of a current growth rate that you have in this country. So it's enough to worry about. Thank you. So if you allow me, then maybe I will ask the question to Mr. Stefan Stantejski, because Austria is one of these countries that introduced border controls. And for now, what are your estimates? How much has it cost you? And so maybe for now. Sorry. Thank you. Good morning. So, as was mentioned, Austria has border controls at the moment at 3 borders, with Slovenia in the south, with Hungary in the east, and the border to Germany, which is controlled by Germany. And those areas that are most affected, those industry areas are transport industry, tourism, and commuters. So, take first commuters. We have more than 25,000 Austrians who travel to work every day from Austria to adjacent countries, such as, for example, Switzerland or Germany or Liechtenstein. And we have roughly 75,000 people coming in from other European Union countries, such as Hungary, also Germany or Italy. So for these people, it's very difficult because on average they have to stand, according to our estimates, for 1 hour at the border. And so imagine, actually I know a person, she's from Hungary,
and in the morning she has to bring her child to the kindergarten, and afterwards she drives into Vienna to work. And so previously it was no problem, but since they have border controls, she's regularly late now for work. So this is one aspect. The other aspect is transport industry, and here we've done some assessment, and according to our estimates, currently Austrian trucks have to stand for 3 hours at the borders, and the cost per lorry, per truck, per hour that they stop is 50 euros, and to that you have to add also additional costs. For example, if the driver has exceeded driving time of 11 hours, so then they cannot return home to their family on the weekend, but they have to stay and pay extra accommodation. So this adds up, according to our estimates, to a daily loss of 2.5 million euros just for the Austrian transport industry. And if all Austrian internal borders were closed or controlled, the amount would be 8.5 million euros. So over a year, it will be 1.2 billion euros loss just for the Austrian transport industry. And to put this into perspective, I mean, it sounds like a good amount of money, but then I set it against other figures. For example, the EU emergency fund budget for 2016 is 464 million euros. So just the loss to the Austrian transport industry could pay 2.5 times this budget. Which is for emergency Yes, humanitarian aid and refugee emergency aid. Or the Austrian loss in this industry pays 5 times the 2016 EU border and coast guard budget of the new agency which has been proposed, which is of 240 million euros. Or you could maintain 100,000 refugees for a year if you calculate that to maintain one refugee a month costs you more or less 1,000 euros. So if we put this into perspective, we see how much of a welfare loss or of economic loss actually occurs just by closing 3 borders in Austria. And I'm not talking here about other industries being affected, or say the transport industry of Poland being affected, which is even larger than the Austrian. Thank you. And yeah, because you compared it to the cost of supporting a refugee in Austria. So economically, just if we took into consideration only money, not the political or social cohesion costs, it makes no sense to bring back the borders. Yes, so the point we want to make is that in the discussion of the migration crisis, we think a lot has been talked about security issues, stability, also humanitarian issues. That's of course very important, but we believe that equally important are economic and welfare considerations, and they should be taken into account. Because, as you can see in this example, if you have a lot of loss in your own welfare by some border closing measures, this money could be better spent on other more productive initiatives, such as helping refugees that come into our countries. Thank you. And maybe I will ask the question to Mr. Michel Kern. Yeah, specifically, as far as I know, you can make some estimations concerning how would the suspension of Schengen influence Polish-German relations, economical. With Polish-German relations, a little bit difficult. So our organization in Germany made some estimations about the overall economic effects in Europe. But just to come back to, since you talked about some figures also, at the moment the Polish-German trade is around 100 billion euro a year. So try to compare these figures with which we are talking about, 100 billion euro a year. The estimations which our organization in Germany has made for whole Europe will amount per year with some costs. It's based on a survey among companies of about 10 billion euros a year for the economy and for the companies. And this is approximately based on the estimations which our Austrian colleague had. He estimated about 40-45 euros per hour
extraordinary cost for the companies if Schengen will break down, if we will have controls at the border, complete controls. Therefore, this depends a lot on the assumptions which you have taken. So we have had different assumptions also from this side. We didn't make any estimations, we just asked some companies, and they told us what the costs would be. So it's like a survey. It's a survey, yes, and it's not only the waiting time which they have. It's a bureaucracy which come in addition. There will be necessity for bigger stock warehouses close at the border, because companies would not be possible to deliver just in time, especially in the automotive industry. They're delivering just in time. There's no warehouse included, so they're delivered from the supplier direct to the plant across the border. And if this combination is not possible any longer, this will cause of course a lot of cost and a lot of time. And even if you manage the border controls very efficiently, there's still this feeling of uncertainty among the companies, where they do not know how much it will cost, but they know there is something, and it cannot be calculated exactly. And this creates a lot of uncertainty, and this uncertainty creates or is not helpful to invest, either on the other side or on this side. So there are a lot of different factors, and since my colleague mentioned also the transport industry, you have to take in account that if the drivers are waiting at the border, Professor Wellmeyer mentioned it already, you have to calculate the routes in a different way. You need also more drivers, and in the moment we have a lack of drivers in the market, both in Poland and in Germany. So this will disturb a lot of different circumstances. So the question, if I may, to both of you would be: are you realistically taking into consideration that may happen, and even some contingency plans are being worked on in your countries, that the borders will come back, maybe not all of them, but most of them, and they will be there for many years, so we can say permanently for this time? I would say at the moment there's some fear, yes, but I do not think there's companies are working on a scenario, on a scheduled scenario. But if this topic will continue, yes, then they have to do, because they are always making an investment or a calculation not for 1 year, but for the next 5, 10, 15 years at least, when you're talking about investment. And then you have to take it into account that something like this could happen. And this, of course, this would decrease both the foreign trade, both the Polish and the German trade in a longer distance. Yeah, how serious is it taken into consideration? Yes, so Austria hopes and believes that the internal borders will be brought down by the end of this year, 2016, as the European Commission also put out and promised. And so we still act on this proposal. Okay, thank you. And if you can put your headphones on. To może zwrócę się teraz do pani Katarzyny Szymielewicz. Mówiliśmy o tych kosztach gospodarczych. No, a co pani by wskazała jako główny koszt? A może szansę, ale zakładam jednak, że koszt. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Trudne pytanie, muszę przyznać, i długo myślałam nad tym, jak w ogóle podejść do próby wyobrażenia sobie konsekwencji zawieszenia Schengen i przywrócenia kontroli na granicach. Myślę, że warto w tym momencie też pomyśleć o tym, jakie kontrole już mamy. Może o tym za chwilę jeszcze powiemy i wyjść może od tego, jaki system kontroli obowiązuje nas dzisiaj. Nas, czyli wszystkie obywateli Unii Europejskiej, ale przede wszystkim jaki system kontroli państwa, tak jak Polska, mają w celu zapobiegania napływowi osób spoza terenu Unii Europejskiej na jej terytorium i dalej przemieszczania się w jej ramach. Jeśli przyjrzymy się rozmaitym bazom danych i systemom, o których mogę powiedzieć za chwilę, jeśli jest to dla Państwa interesujące, dochodzimy do wniosku, że już ponosimy bardzo duże koszty na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, które koszty systemów, które mają służyć i moim zdaniem służą, w naszym zdaniem rzeczywiście służą zapobieganiu napływowi osób, tak zwanych nieregularnych migrantów,
które przez granicę nie mają za bardzo szans przekroczyć jej legalnie, jeśli nie spełniają wszystkich kryteriów, które są dość wyśrubowane. Oczywiście nie rozwiązuje to problemu migracji nieregularnych, czyli osób, które dostają się nie poprzez przejścia graniczne. Tak? Więc mamy cały czas na granicach zewnętrznych Unii, doświadczamy tego dualizmu. Istnieją wyśrubowane systemy kontroli formalne, działające, zaawansowane, niezwykle kosztowne i istnieją luki na granicach morskich, lądowych, które powodują, że nadal osoby bez uprawnień do granicy przekraczają. I teraz wyobraźmy sobie, że ten sam system zaczyna działać w ramach Unii Europejskiej. A więc co się dzieje? No wszyscy już teraz, także osoby będące obywatelami, obywatelkami Unii Europejskiej, przemieszczając się pomiędzy krajami, tak jak mówili panowie, w ramach pracy, działalności zawodowej, turystyki, innych celach, doświadczają formalnych kontroli. Jednocześnie te granice nie są, nigdy nie będą w 100% szczelne. Czyli nadal mamy przeniesiony ten problem z granic zewnętrznych Unii, przeniesione koszty i być może przeniesiony problem w postaci tego, że nadal nieregularna migracja występuje, czyli osoby szczególnie zaterminowane, które bardzo chcą się przedostać, załóżmy, z Polski do Niemiec, bo tam mają rodzinę, czy tam z tym krajem wiążą swoją przyszłość, zapewne zainwestują czas, wysiłek, zaryzykują nawet zdrowie czy życie, aby tego przekroczenia dokonać, a obywatele Unii, którzy do tej pory przemieszczali się w sposób swobodny, doświadczają kontroli. I teraz jaki skutek dla nas, pomyślmy przez chwilę o nas samych, obywatelach Unii Europejskiej, czy też osobach z legalnym prawem pobytu, przemieszczania się w ramach Unii, ma takie doświadczenie kontroli. Jest to niezwykle trudne do wyobrażenia sobie. Psychologicznie wszystkie badania czy analizy zwykle teoretyczne, bo nie robi się badań, trudno robić dzisiaj badania społeczne, ale mamy bardzo dużo analiz teoretycznych, choćby Davida Rayona, człowieka, który od 20 lat bada zjawisko nadzoru, Zygmunta Baumana, Michela Foucault, ze wcześniejszych teoretyków, badających doświadczenie kontroli i wpływ na człowieka. Bez wątpienia, i to wykazują wszystkie psychologiczne badania, to doświadczenie kontroli, którego doświadczenie powoduje, że zaczynamy zachowywać się inaczej. Czyli nawet jeśli jadę z paszportem, dowodem osobistym przez granicę, której przekroczenia się spodziewam, doświadczenie niepewności i to, że ja teoretycznie mogę być zatrzymany, mogę usłyszeć decyzję odmowną, powoduje, że mam inny stan psychiczny. Nie czuję, że to jest swoboda przemieszczania się, ale doświadczam tego jako formę kontroli. Doświadczam tej granicy jako realnej bariery. Jaki wpływ miałoby to nie ekonomiczny, ale społeczny na nasze życie? Myślę, że przede wszystkim zatrzymałoby bardzo powoli krystalizujące się doświadczenie tożsamości europejskiej, to nad czym politycy dziś ubolewają. Tak trudno jest stworzyć forum do debaty europejskiej, tak trudno jest dzisiaj już zrobić, nie wiem, referendum czy głosowanie rzeczywiście unijne, europejskie, a nie narodowe. Doświadczamy oczywiście niepewności związanej z takimi ruchami jak Brexit. Myślę, że w tym kontekście politycznym i społecznym granice zahamują proces tworzenia się tej tożsamości europejskiej i skatalizują na nowo takie okopanie w granicach narodowych, bo one faktycznie zaczną znowu istnieć. Podkreślam, nawet jeżeli możemy te granice przekroczyć i spodziewamy się, że odpowiedź będzie oczywiście zapraszamy pana z tym dowodem osobistym, jaki posiadam, polskim, będę miał psychologicznie inne odczucie, bo tak to po prostu działa. I wreszcie jest na tym nakłada się problem, który już teraz jest obserwowany na granicach zewnętrznych i możemy go przenieść w wyobraźnię te granice wewnętrzne Unii, czyli dyskryminacji pewnych kategorii osób, które nie będą tak komfortowo granicy przekraczać i których dokumenty nie będą ich nastrajały optymistycznie przekroczenia granicy. Były ciekawe badania prowadzone na zlecenie Agencji Praw Podstawowych przez grupę badaczy Etika z Barcelony na granicach zewnętrznych Unii, gdzie oni przyglądali się temu, jacy podróżni, jak doświadczają no właśnie tego momentu przekroczenia i jak też sami strażnicy mówią o tym, kto jak jest traktowany. No i tutaj Państwa nie zaskoczę, oczywiście kontrole graniczne to jest de facto, to jest unormowana forma dyskryminacji pewnej kategorii ludzi, dyskryminacji legalnej w tym kontekście, bo prawo na to pozwala, czyli jedni przechodzą szybciej, łatwiej, bez dodatkowych pytań, inni czekają, są poddawani dodatkową kontrolą i słyszą te wszystkie niewygodne pytania. Ci inni dzisiaj to przede wszystkim osoby z krajów, które Unia postrzega jako potencjalnie niebezpieczne, czy z powodu konfliktów zbrojnych i potencjalnego napływu terrorystów, czy z powodu migracji, a więc założenie, że nie wiem, obywatel Senegalu
będzie chciało zostać w Unii Europejskiej, jeśli już granicę przekracza. Więc na granicy traktuje się go inaczej niż obywatela Japonii, co do którego nie ma założenia, że będzie chciało zostać. Jest założenie raczej, że przyjeżdża w celach biznesowych albo turystycznych i za chwilę wyjedzie. To już dzisiaj tak działa, potwierdzają to i sami podróżni, doświadczający tego typu różnic w traktowaniu i potwierdzają to strażnicy. Takie badania są prowadzone. Myślę, że ten sam mechanizm przeniesie się wówczas na granice wewnętrzne i znowu w ramach tego przepływu osób ludzie wyglądający na pochodzący z innych krajów niż kraje Unii Europejskiej albo kraje typowo związane z działalnością z turystyką lub po prostu wymianą profesjonalistów, którzy przyjeżdżają w celach zawodowych, takie osoby będą traktowane inaczej. Jak taka dyskryminacja przełoży się znowu na długofalowe nasze samopoczucie w Europie, na psychologiczne skutki, na poglądy polityczne, radykalizację być może tych osób, tego nie wiemy. Ale można, wydaje mi się, hipotetyzować już dzisiaj, że skutki takowe będą. Panie profesorze, trochę podsumowując te argumenty, koszty, nie rozważaliśmy tu oczywiście kosztów, trochę Katarzyna Szemilewicz mówiła, ale kosztów politycznych. Czy Pan uważa, że te koszty ekonomiczne, o których tutaj Panowie mówili, mają znaczenie w tej debacie? Czy jednak ona się koncentruje wyłącznie na bezpieczeństwie, no i dynamice polityki wewnętrznej w różnych krajach, czyli strachu przed rośnięciem w siłę partii skrajnych i tak dalej. I tak naprawdę koszty ekonomiczne czy społeczne mają bardzo niski priorytet i to nie one będą decydujące, przeważające przy podejmowaniu decyzji. Jak Pan te priorytety by ustawił? Czy w przypadku Schengen nie ma wątpliwości, że koszty ekonomiczne są mało ważne w porównaniu z odczuciami znacznie poważniejszymi, czyli strachem, czyli poczuciem braku bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że te koszty oczywiście są, ale nie one będą jednak mimo wszystko są wiodącym czynnikiem, który decyduje o tym, jak dyskusja wygląda. Ale ja chciałem popatrzeć na to mimo wszystko głębiej jeszcze. Czy sprawa Schengen jest poważniejszą sprawą niż nawet te rachunki kosztów by wskazywały. Dlatego, że po pierwsze mamy w Europie od kilkudziesięciu lat proces pewnej integracyjnej i w gruncie rzeczy za każdym razem mieliśmy dość podobny argument. Kolejne etapy działań integracyjnych miały na celu stworzenie wrażenia, że Europa jest jednym obszarem gospodarczym, w znacznym stopniu społecznym, a przynajmniej z dużym wspólnym obszarem akceptacji i za każdym razem właściwie zniesienie granic, zaczynając od jednolitego rynku, wprowadzenie euro, zniesienie granic. Za każdym razem to było tak naprawdę poszukiwanie tego kolejnego kroku psychologicznego, który by spowodował, że Europejczyk, wszystko jedno, handlujący czy produkujący w Polsce, a sprzedający w Niemczech, bądź wyjeżdżający, bądź mieszkający w Niemczech, a wyjeżdżający na weekend do Francji na wakacje, żeby nie czuł się znacznie inaczej niż Amerykanin, który ze stanu Nowy Jork zdecydował się pojechać do stanu Kalifornia, do odległego już mówimy dystansowo, tak, będzie większe. I za każdym razem jest, oczywiście za tym stoi racjonalny, ekonomiczny argument. To wszystko prowadzi do wzrostu dobrobytu i oczywiście cofanie się w integracji będzie oznaczało straty tego dobrobytu. Z tym, że argument przeciwko kosztom, bo to jest oczywiste, przywrócimy granicę, stracimy coś, co zyskaliśmy dzięki integracji, w sensie ekonomicznym. Natomiast oczywiście na to jest zawsze kontrargument, ale lat temu ile żyliśmy i płaciliśmy i końca świata nie było, kiedy granice były, więc inne argumenty są również ważne. Argument ekonomiczny zawsze będzie troszkę odsuwany wstecz, mówiąc, oczywiście, że wszyscy wolimy zarabiać troszkę więcej niż mniej, ale jeśli to ma się odbyć kosztem nieakceptowalnych dla nas zmian, to my się na to nie godzimy. Do tej pory integracja europejska posuwała się jednak mimo wszystko zawsze do przodu. Teraz właściwie padają tabu, które do tej pory były. Tydzień temu padło pierwsze tabu w gruncie rzeczy, że prawie że niewyobrażalne jest, żeby któryś kraj, który jest w Unii, wystąpił z Unii. Jeszcze zobaczymy, czy Wielka Brytania w końcu wystąpi, czy nie, to nawet nie jest na 100% pewne, ale pewne tabu już padło, tak? Że to jest w ogóle niewyobrażalna rzecz praktycznie.
cofnięcie jakiegoś etapu integracji. Wszystko jedno nawet, czy te granice są warte 1/4% PKB, czy 1%, czy 3%. Jest to wyraźne cofnięcie, byłoby to wyraźne cofnięcie jakiegoś osiągnięcia w procesie integracji. No i znowu pytanie, czy to jest kolejne tabu, które padło w tym momencie, no bo wtedy następne pytanie są następne rzeczy. I znowuż w tym momencie najwyraźniej pada pytanie, no dobra, no korzyści, chwalicie się tymi korzyściami gospodarczymi, a my na przykład społeczeństwo kraju X, my wolimy płacić trochę drożej, a nie mieć na głowie problemu nie wiem, migracji czy coś niekontrolowanego. No więc w tym momencie mamy rzeczywiście bardzo niebezpieczny, znaczy problem w Europie jest znacznie poważniejszy niż by wynikało i problem kosztów jest znacznie poważniejszy niż by wynikał z samego szacunku kosztów przywrócenia granic Schengen, bo pytanie, co następne byłoby, gdyby ten proces udało się przeprowadzić. A oczywiście społeczeństwo ma prawo tego żądać, tylko że wtedy pada pytanie o sensowność pewnych pozycji. Proszę zwrócić uwagę, że problem to jest wiele paraleli z problemem na przykład strefy euro. Euro tak samo było wprowadzone jako pewne ukoronowanie integracji, no właśnie znikają już ostatnie przeszkody dla handlu, niepewność walutowa itd., po czym kryzys, który wybuchł, to kryzys spowodował, że raptem wyszło na wierzch, że no, albo euro jest krokiem za daleko, albo krokiem za blisko. To znaczy, albo wzięły na siebie kraje za duże ryzyko Niemcy, niejako żyrując faktycznie dłudzi Grecji, oczywiście upraszczam bardzo sprawę, albo krok jest po prostu zrobiony za blisko, dlatego że jeśli już się wprowadziła wspólną walutę, to trzeba znacznie więcej wprowadzić pewnych procedur ostrożnościowych, sposobów działania, które zabezpieczają funkcjonowanie. Zwróćcie uwagę, że Schengen jest dokładnie to samo. Co by to mogło znaczyć? Dokładnie to samo. Zgodziliśmy się na zniesienie barier. Przyszedł pierwszy kryzys poważny w postaci fali imigrantów i okazało się, że kraje się czują, to ich nie chroni po prostu, że zniesienie granic spowodowało, że kraj nie panuje nad swoimi granicami, ale to oznacza, że może nie panować nad swoim systemem zabezpieczenia socjalnego. No i znowuż pytanie, w którą stronę się posuwać. Ale takie racjonalne, czy to nie biorąc pod uwagę konsekwencji cofnięcia się dla całego procesu integracji. No to jest albo pytanie, no albo rzeczywiście przywracamy granice, jeśli społeczeństwa mówią, czujemy się niebezpiecznie, no przecież bezpieczeństwo to jest pierwsza rzecz. To, że będzie to więcej kosztować, to trochę to trudno. Albo pracujemy na rzecz wprowadzenia procedur, które pozwalają, które nie powodują, że kryzys imigracyjny zmienia się w poczucie politycznej i społecznej katastrofy w Europie. Czyli na przykład, no pierwsza rzecz, to o czym Pani choćby mówiła, no sprawne granice zewnętrzne. Znaczy jak można było wprowadzić, znaczy w tym momencie dopiero wychodzi przy okazji kryzysu, raptem, no to jak można było wprowadzić swobodę przemieszczania się ludzi wewnątrz Europy, jeśli granica europejska zewnętrzna jest dziurawa? Czy dziurawa w sensie tym, że Niemcy nie są wcale pewni, czy Grecy kontrolują dobrze granice. I to wyszło przy okazji pierwszego kryzysu, a pamiętać, że kryzysy imigracyjne to są rzeczy, to jest zagrożenie terrorystyczne, to jest rzecz, która wcale nie jest tak, że raz się pojawiła i zniknie. Kto wie, może za 10 lat będziemy mieli kryzys imigracyjny 10 razy większy niż obecny, bo tutaj jest, no więc znowuż pytanie, w jaki sposób spowodować, jakiego typu zapewnienia, jakiego typu procedury powinny istnieć po to, aby społeczeństwa nie bały się braku strefy Schengen. No, skrajni zwolennicy integracji europejskiej powiedzą, no to wprowadzić w ogóle jeden model socjalny w Europie, żeby nie było arbitrażu między krajami i tak dalej. No to pewnie jest rzecz, która jest niewyobrażalna dzisiaj. Ale sprawne procedury reagowania. To oczywiście po pierwsze sprawna granica zewnętrzna, której wszyscy są dość pewni, plus jakieś mimo wszystko procedury reagowania. No przecież te procedury są teoretycznie zapisane z powodów bezpieczeństwa terrorystycznego głównie. Kraje mogą przywracać czasową kontrolę. Natomiast no, cały czas jest przekonanie, że to nie wystarcza w sytuacji jakiejś bardzo poważnej. W jaki sposób to zrobić, jaki pakiet zmian zaproponować po to, żeby nie zniknęło przekonanie, że granice wewnętrzne w Europie wzrosły, a jednocześnie, że społeczeństwa poczuły, że no tak, na sytuacji jakiejś tam, to nie znaczy, że po prostu straciliśmy kompletnie kontrolę i że
i że nie przestajemy żyć u siebie w domu. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, nie wiem, jak powinien być taki pakiet skonstruowany. Jestem przekonany, że jakiegoś typu inicjatywa powinna być. Ona oczywiście może kosztować coś dla handlu, dla kosztów nawet utrzymania wspólnej kontroli zewnętrznej itd. Natomiast czasem, w momencie, kiedy to jest takie to be or not to be dla procesów integracji, dla ważnego osiągnięcia, niesłychanie ważnego, jakim była likwidacja granic za przepływu ludzi przede wszystkim, bo to psychologicznie jest ważne. Bo handel, no cóż, to zapłacimy trochę więcej za te postoje ciężarówek, ale myślę, że dla mnie ważniejsze było to, że moje poczucie, że ja naprawdę w Europie mogę wszędzie podróżować bez kontroli, co nie znaczy, że ja unikam kontroli, ale że nie ma granic między krajami. So maybe I can come back to Mr. Gabriel Felbermayr. To follow up on what Professor Orłowski said, would you also agree that this economic costs in the discussions and decisions concerning Schengen are second, third, as far as priorities are concerned? And secondly, I don't know if you can put this cost you estimated into perspective. What would it mean in a euro that is still suffering in the crisis? Would it be a great burden? Would it have like social, political consequences? Or it's a number, because for me 0.7 doesn't say much to me. So maybe I tackle the last question first. Just sitting back in the room during the first session, I did this little calculation for Poland. And if you take into account the structure of Polish external trade with so many Schengen countries and outside of Schengen, and if you take serious our econometric estimates that we have, then the full suspension of the Schengen agreement would cost the average citizen in Poland about 100 euros. A little bit less than 100 euros. Is this a lot? I mean, yes, certainly. I mean, because those losses will be distributed unevenly. Some have to bear them, while others actually may find that with border controls, their business models work better because they can keep foreign competitors out there, right? So those costs will be much higher for some, and maybe they may not be even costs for others who can, who find a protected market to their advantage. Right? So that's approximately the outcome. Do you think that these costs are important? Yes, I do think they are important. And I'm not willing here to say that the economic costs are fourth order and political issues, security issues are first order. I think, but in reality, not even in your opinion. No. Also in reality, because it is the case that a welfare state, a social state, a state that guarantees certain entitlements to citizens requires borders, requires a mechanism to keep some out. I know that might impose psychological costs on those who would like to have the benefits but are not allowed, right? It does imply discrimination because there are billions of poor people in the world which would be much better off in Sweden or Austria or Germany, and still we deny them their right. Okay, so if we want to give our citizens that sense of entitlement, that what has been constructed over generations, and the infrastructure that is there, that has involved savings by generations before us, right? Or the corpus of our law, which is there and gives certain rights. If we want to maintain that, we need borders, and therefore borders have a very, very strong economic meaning. It's not that there is no benefits in economic terms to borders. Without borders, we couldn't have a welfare state of the sense that we have in Poland, Germany, and Austria. It would be eroded away very quickly if we give everyone access to it. So there is a benefit of a border. It's needed, otherwise our systems break down. On the other hand, we want borders to be operating efficiently, and we want borders to be as far away of us as possible. So if we can have a situation where we secure the Schengen outside borders and be credible about that, so people need to believe that those borders are secured, and we can then forego internal controls, that's much better. But the idea
that borders per se are something that has just economic costs and no benefits, that idea is wrong. Borders are important for the definition of property rights. Someone has said that borders are a civilizatory, a necessity for civilization to work, right? So without borders, without property rights defined, also on the statewide level, we can't have a liberal society. Can I follow up with one question? I know we can only estimate, and it's difficult to think what will happen for now. But if you take into consideration different costs, and based on your instincts, what I'm hearing from you is kind of assessment that it's not a disaster, that bringing back the control of the border controls wouldn't be a disaster for European Union, and maybe we are at the point that it may be needed, taking into the consideration other costs. Would it be more or less what? Yes, I think the word disaster is not warranted. Certainly there are costs, and certainly it's a nuisance. I mean, I'm Austrian, I work in Germany, my wife is from France, and so I do cross these borders all the time, and I hate standing in the queue. I don't like the economic costs associated to that. On the other hand, there is also an economic cost of uncertainty, and we need to balance these two things. So you can imagine that happening. I think it is wrong to say, as it was said by Juncker, I think if Schengen breaks down, Europe breaks down, I think this is an exaggeration. It's the same type of exaggeration as saying that if the euro fails, Europe fails. All these things are unpleasant. No? I mean, I don't want to, I want a friction-free Europe. I want the European currency. But we need to make the right arrangements. It's like actually the parallel to the Eurozone crisis is very well taken, because there too we have a nice European project. It brings very tangible benefits to citizens outside of crisis mode. Once we're in crisis, we see that this legal arrangement is not perfect, and the construction work have not ended. So we have a Eurozone, we have a common currency, but we have no common fiscal policies. The same is true for Schengen. We have abolished internal borders, and we have left the protection of external borders to the most vulnerable states in the European Union, to Greece, to Italy, and that's something that has not been thought through. So really, the last one. So from your opinion, because what we fear, as Professor Orłowski said, is the logic, the dynamics. If another disintegration step happens, and we have a financial economical crisis, and we have many social crises as far as people's anxieties are concerned, that it may be a step towards a disaster. This is the pessimistic thinking. No, I don't think so. I mean, we have seen on the 24th of June, when in the morning we learned about Brexit, that happened to be my birthday, and I had, it was a sad day. It was a sad day for me, really. My kids were very disappointed when because this is a black day for Europe, without any doubt. And we saw then the dramatic responses on the stock markets, the pound lost its value, and so on and so forth. But then, after a couple of days, we rebounded. I mean, certainly, again, I don't want a Europe without the UK, certainly not. But our systems, our economic and social systems, are more resilient. They are, they have a lot of crises, and we have generated the idea that this is all totally fragile and vulnerable, and someone, a little shock that impinges on the system leads to total breakdown. That's not true. I think we would function, as was said before. We had a world before Schengen, and actually our estimates are based on that situation, because countries have entered the Schengen agreement, and then we have seen trade grow of goods and of services, and our estimates are based on undoing Schengen, is actually going back to the state before. The same is true for the euro. We had a world before the euro, and that was okay. Not that I wanted, but catastrophe and disaster are not the right words, I think. Thank you, and yeah, I don't know. Maybe you have some follow-up to that. I mean, as far as the how to understand, the costs of bringing back the controls, overall costs, what it would mean
Yes, so maybe in reply to the professors, so I think, of course, security and securing external borders and stability is highly important, as was mentioned. But at least we in Austria found that economic and welfare aspects have not been at all publicized or been taken into account properly. So during the height of the crisis in spring, you had 3 times a day an interview with a scared farmer, you know, in Tyrol, somewhere between the south and the northern in Germany, where the migrant flow was going. And of course, these people are scared, but why don't you also take the perspective of other people who are seriously affected, like, for example, a truck driver, who then, you know, cannot come home for the weekend because he exceeded his maximum driving time, has to stay on the road, and the extra costs that occur. So this is one thing. The other thing is, according to studies, what is of most concern for European citizens is migration. We mentioned it, but also unemployment. And if you want to reduce unemployment, you need strong, innovative economies. And these strong and innovative economies actually require migration, require skilled labor force. And we know that over the next 10 years, the EU will lose 18 million workforce people because of the aging on our continent. And we know that we need more people to help support our welfare. So what are the solutions for that? I mean, of course, we cannot take in everybody who just arrives as a refugee, but on the other hand, and we should focus, of course, on getting those people who are best qualified via those initiatives as the EU blue card, or in Austria we have the red, white, red card. But as experience shows, not enough qualified people arrive to make up for the loss in people, in labor force we have. So to some degree, we also have to accept that we should take more people in who can support us building our welfare for the future. Thank you. If I may add also some words on that. I completely agree with the comments which were made before. The Schengen discussion cannot be reduced just on the economic costs of borders or border control or no border controls. Not at all. It's a much more important topic. On the other hand, you should be aware of the costs which are involved with border controls. So you should know the price for the topic. You have to know it just to make a rational decision afterwards. If you put it on the first, second, third, fourth place, okay, that's another discussion to put the worth on it. It's one point. But the other point is also, we talked a lot about the overall economy, the macroeconomic attitude. But Stefan mentioned also, he mentioned the truck driver. I would, for example, mention some small or medium-sized companies who are active in the foreign trade or in the bilateral trade even between Poland and Germany, who may have invested in Poland or in Germany, who established some trade relations with the companies on the other side of the border. And for them, of course, there will be some drastic effects. I would also even say that some economic relations will break down, because if there are border controls any longer, there will be effect on special companies, for sure. I'm really sure of that. And these are the effects you should also take in consideration. It's not only your overall economy, you have also some special groups who would be more than other groups. And if it change again to the macroeconomic perspective, of course the world functioned before Schengen, and I hope we never will have the discussion of it will function after Schengen. It functioned before Schengen, but the decrease or the increase of wealth for all the nations would be much lower without Schengen or with border controls, because each single country will not be able to compete in a globalized world as it do as a single market, for example. This we should be aware of. I think this is a very interesting point you made. So for now we are talking numbers, but if it would come to it and we would see individual people suffering from it, that could change the weight of the argument. Nie wiem, Katarzyna, czy coś byś... Jak najbardziej chciałabym kontynuować wątek, który z Orłowskim zaznaczyliśmy, tych nieekonomicznych, głębokich, trudnych, może nawet nienamacalnych kosztów.
I wracając rzeczywiście do dyskusji, czy jesteśmy gotowi jako społeczeństwo ponieść taki koszt? Jeśli tak, ja bym chciała postawić pytanie rzeczywiście o zręby tej racjonalnej decyzji, bo cały czas pojawiają się takie sygnały, że dyskusja, jakby to była jakaś racjonalna decyzja, że jest konkretny problem, który próbujemy rozwiązać. Problem, jak rozumiem, nieregularnych migracji w ramach Unii Europejskiej, czyli ludzie, których wpuszcza dany kraj, przemieszczają się do innego kraju i tam organizują sobie życie niezgodnie z tym, na co się umówili, przekraczając granicę unijną. Na to nakłada się kryzys związany z bezpieczeństwem, poczuciem zagrożenia terrorystycznego, więc ludzie w różnych krajach Unii, szczególnie w Polsce, ale nie tylko, mówią, nie chcemy tego typu migracji, chcemy granic wewnętrznych, żeby im zapobiec. Jeśli taki jest problem, który próbujemy rozwiązać, to jaka jest odpowiedź i jaki koszt jako społeczeństwo powinniśmy być gotowi ponieść? Ja polemizowałabym w ogóle z racjonalnością decyzji pod tytułem zamykanie granic, bo profesor Ławski zwrócił uwagę, że one są nieszczelne. Ja też o tym mówiłam, ale nie mówiłam o tym w kontekście tego, że można ich uszczelnić na 100%. Uważam, że ich się nie da uszczelnić na 100% i to pokazuje moim zdaniem doświadczenie Unii w ostatnich 10 latach. Olbrzymie środki zostały na to przeznaczone, olbrzymie inwestycje też polityczne w postaci nowych systemów nadzoru. Mamy bazy danych naprawdę najróżniejsze, od SIS przez WIS, Eurodac, zbieramy odciski palców, mamy olbrzymie inwestycje technologiczne w sprzęt wykrywający ludzi w lasach, na morzach, w granicach lądowych. To wszystko nie uszczelnia granic w stopniu zadowalającym, jak rozumiem, polityków i ludzi obawiających się przepływu. Więc myśląc, idąc w tym kierunku, przeniesienie tego samego mechanizmu politycznego, prawnego, technologicznego na granice wewnętrzne zapewnie ich nie uszczelni na 100%. Więc tutaj mamy do czynienia ze środkiem, który nie osiągnie zakładanego celu. Koszt, jaki za sobą pociągnie, o tym mówimy cały czas. Ekonomiczny wydaje się policzalny, ten psychologiczny, mentalny, tożsamościowy, trudny do oszacowania, demokratyczny, polityczny, poniesiemy wszyscy na przestrzeni dziesięcioleci, wycofując się z integracji. Więc ja bym raczej skłaniała Państwa do takiej refleksji, jaki jest ten prawdziwy problem. Bo jeśli ten problem brzmi, boimy się ludzi, którzy wysadzają innych w powietrze, to skupmy się na walce z tymi ludźmi, czyli walce z terroryzmem, którą można realizować bez zamykania granic, skupiając się na tym, aby na granicach, w kontrolach wyłapywać ludzi, którzy przekraczają je z intencjami przestępczymi, to da się zrobić. Jeszcze bardziej skupmy się na tym, aby wykrywać siatki terrorystyczne wewnątrz krajów, w których żyjemy, czyli wzmacniajmy służby, policję w ich legalnych działaniach, pomagajmy im profilować przestępców, a nie niewinnych obywateli, dawajmy im coraz dalej idące środki, ale nie kontroli wszystkich, ale rozpracowywania rzeczywiście siatek terrorystycznych, czyli skupienia na tym, co szwankuje, ewidentnie szwankuje przepływ informacji między służbami i analiza informacji, jakie już mają. Każdy zamach terrorystyczny ostatnich lat, po nim następowała analiza, z której wynikało jasno, że dane o tych ludziach były, gdzieś w systemie były, tak? To sobie było namierzone. Zabrakło czegoś innego, zabrakło koordynacji, zabrakło być może wniosków, zabrakło analizy, ale nie zabrakło samej informacji, która w systemie była. Nie zabrakło kontroli granicznej, która nie zawiodła. Więc myślmy o tym, jak wzmożyć systemy, które gdzieś tam szwankują, a mogłyby nam pomóc uniknąć zagrożenia terrorystycznego. Jeśli to jest problem, a jeśli problem jest inny, jeśli tak naprawdę problem jest integracja, jeżeli Unia doszła do kryzysu tak głębokiego, że nie chce integracji, Polacy nie chcą, żeby Turcy, czy Grecy, czy Niemcy, czy inni ludzie mieszkali obok, Niemcy nie chcą, żeby Polacy mieszkali obok, jeśli o to chodzi, to rzeczywiście odpowiedzią powinny być granice. Bo jeśli kryzys jest tak głęboki, że on nie dotyczy lęku przed terroryzmem, ale dotyczy czy jakąś nieregularną migracją, z którą należy radzić sobie inaczej, ale dotyczy rzeczywiście niechęci do obcego, wówczas myślę, że mieliśmy poziom, w którym granica jest jedyną odpowiedzią. To nie dlatego, że zatrzyma terrorystę czy migranta, który ma determinację przekroczyć granicę, bo tych ludzi nie zatrzyma, ale na pewno spowolni, zahamuje integrację, na poziomie symbolicznym uleczy te lęki. Ja w takiej Europie żyć nie chcę, mam nadzieję, że do niej nie zmierzamy, ale warto byłoby sobie zdefiniować problem, który próbujemy rozwiązać. Czy to jest problem bezpieczeństwa rzeczywiście,
Czy to jest problem głębszy, nie dla integracji i z tym się teraz mierzymy? Znaczy boję się, że to jest wiele problemów, które się schodzą i mają jakąś swoją logikę i nie da się tak prosto zdiagnozować tego po prostu. Ale chyba od tego należałoby wyjść, bo rozwiązując problem bezpieczeństwa zupełnie innymi środkami powinniśmy się posługiwać i granice wewnętrzne, obawiam się, nas tu nie poprowadzą dalej niż doprowadziły nas granice zewnętrzne już niezwykle wzmocnione, a z kolei jeśli są to problemy integracyjne, może właśnie któryś z nas zasugerował działanie na systemach społecznych, opieki społecznej, wsparcia społecznego, wyrównanie tutaj szans. Może to byłaby najlepsza odpowiedź. Bardzo ambitna, ale być może najlepsza. Panie profesorze, to jeszcze do Pana, bo tutaj Pan Gabriel Felbermeier wyliczył, że to byłoby około 200 euro na Polaka. 100. Oj, to przepraszam. To taniej. To z jednej strony. Z drugiej strony mówił o tym, że był świat przed Schengen. Tyle, że my w tym świecie przed Schengen nie do końca byliśmy. To znaczy chodzi mi o to, że czy dla Polski konsekwencje już szeroko pojęte, nie tylko ekonomiczne, ale jakieś geopolityczne i polityczne byłyby takie same jak dla Niemiec czy dla Austrii? Nie, no, oczywiście, że dla nas, gdyby rzeczywiście doszło do procesu dezintegracji. Znaczy mówimy o samym Schengen. To oczywiście, nie, samo Schengen, do samego Schengen naprawdę się przyzwyczaimy. To naprawdę jest tak, że dzisiaj to nam się, jak już przestaliśmy widzieć granice, to się nam wydaje, że no, to jest niewyobrażalne. Dobrze, po 2 tygodniach okaże się, że gdyby wprowadzono granice na nowo, utworzono, to po 2 tygodniach byśmy się przyzwyczaili do tego, że te granice są. To są wszystko takie koszty, które, to jest taki sztuczny rachunek ekonomiczny, bo to są takie koszty, których się nie widzi tak naprawdę. To znaczy je się ponosi, ale to jest hipotetyczny koszt, tak? To jest 100 euro więcej, które Polacy płacą. Polacy nie będą widzieli tego, że po prostu uważą, że jakieś towary podrożały, nawet nie przyjdzie do głowy, że to jest koszt. Ktoś straci pracę. Tak jest. To się nie będzie okazało, że to jest koszt euro po prostu. To nie jest tak, że 100 zł, że ktoś przyjdzie i zabierze 100 zł. Gdyby tak było, byłoby pewnie łatwiej ludzi przekonać do tego, że koszty są duże. Oczywiście Polska jest krajem, który mimo że nie uczestniczyła w ogromnej części czasowo procesu integracji europejskiej, to jest krajem, który na integracji zyskuje i może zyskać najwięcej, choćby wystarczy popatrzeć na naszą historię nieszczęśliwą, żeby zobaczyć, że jesteśmy tym krajem, jednym z krajów, którym najbardziej powinno zależeć na sukcesie tego. Natomiast ja chciałem powiedzieć rzeczy następujące, przede wszystkim jeśli chodzi o te oceny ekonomiczne, racjonalność ekonomiczną. Proszę Państwa, w ciągu 3 miesięcy przed Brexitem 4 instytucje, najbardziej renomowane dla Brytyjczyków, jakie mogły być, brytyjskie, amerykańskie, międzynarodowe, dały 4 raporty ostrzegające o kolosalnych kosztach dla gospodarki brytyjskiej i Brexitu. To nie wpłynęło, jak patrzono na wskaźniki poparcia przede wszystkim dla Brexitu, w żaden znaczący, publikowanie tych raportów w żaden znaczący sposób nie wpłynęło na wskaźniki głosowania za Brexitem. I popatrzę w danym momencie nawet. To co oznacza, że no, są takie momenty, kiedy ludzie, znaczna część ludzi jest skłonna tego typu argumenty zdroworozsądkowe albo do kosza odłożyć, albo powiedzieć, one nie są tak ważne jak inne rzeczy, jak na przykład no, przy poczuciu bezpieczeństwa to te 100 euro nie jest tak istotne, a poza tym to być może są kłamstwa tych, którzy chcą po prostu utrzymać status quo. Także no liczmy się z tym, że te decyzje zapadają pod wpływem jednak emocji. Emocje nie powinny, no ale tak jest. No, pani prowadząca zapytała nas nie jak powinno być, tylko jak jest realnie. I moja odpowiedź jest tak, jest realnie. Pani ma oczywiście świętą rację, że należałoby zadać sobie pytanie przede wszystkim skąd, czy prawda. Notabene w przypadku strefy euro i kryzysu tam przeprowadzono dyskusję, skąd się wzięły problemy i co tak naprawdę powinno być zmienione. Ta dyskusja jako ekonomista, powiem moim zdaniem, nie zakończyła się na 100% sukcesem, w sensie, że pewnie to nie jest to, co osiągnięto, to nie jest jeszcze pełna odpowiedź, ale w każdym razie tego typu mniej więcej analizy przeprowadzono. W przypadku Schengen, póki co i kryzysu imigracyjnego, nie ma nawet próby takiej dyskusji, jest tylko przerzucanie się nawzajem oskarżeniami, który kraj jest bezduszny, a który bierze pieniądze, a nie chce przyjmować imigrantów, a który nie umie kontrolować granic itd. Czyli taki rzeczywiście mocno niekonstruktywny sposób dyskutowania nad problemem. My oczywiście mamy swój problem w tym i to pewnie trzeba uczciwie powiedzieć, że jesteśmy, zresztą cała wschodnia Europa,
wschodnia część Unii, no my jesteśmy po prostu mentalnie nieprzygotowani na migrację. Nas się oskarża, że jesteśmy bezduszni. No tak, bo to jest społeczeństwo, które nie widziało migracji, nie żyło. Zachodnia Europa się przyzwyczajała do tego przez dekady. Dla nas, dla naszego społeczeństwa i tak samo czeskiego, tak samo nie, rumuńskiego, to jest szok po prostu, którego się strasznie obawiają i niestety te emocje się pojawiają. Podobnie z emocjami jest tak, że te emocje dzisiaj idą w stronę w znacznej mierze, dla znacznej części społeczeństw, w większości krajów Europy, powiedzenia, wszystkie te korzyści gospodarcze to są po pierwsze nie do końca pewnie prawda, to coś czym nas straszy, a po drugie to się ma nijak do naszej obawy, do naszych obaw o pracę, o bezpieczeństwo itd. Czy tak sądzi większość społeczeństw? Pewnie nie cały czas. Natomiast tak sądzi ta najbardziej głośna część społeczeństw w wielu krajach i to jest ta część, która jest na fali. Dlatego jeśli powiedziałem, że boję się tych procesów dezintegracyjnych, jak one się zaczną, to ja nie uważam, że to... Znaczy ja nie mówię, że z tego wynika, że dojdzie do katastrofy w Europie, ale niewątpliwie po kilkudziesięciu latach jednak takiego dość powszechnego poczucia, że integracja ma sens gospodarcza, a w ślad za tym wszystkie korzyści płynące z integracji szerzej rozumianej, no dzisiaj znaczna część społeczeństw w znacznej części krajów, a może i większości, jest przekonana, że integracja nie ma sensu. To tworzy oczywiście, że trzeba się cofać, to oczywiście tworzy ryzyko może nie rozpadu Unii Europejskiej, bo to pewnie są oczywiście przesadne, ani nie wojny w Europie, ale na pewno cofnięcia się w części przynajmniej tego, co w integracji udało się osiągnąć. To ja tylko, bo przypomniałam sobie, sondaże też ostatnio nie cieszą się dużą popularnością i zaufaniem, ale był przecież sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej, z którego wynikało, że im Polacy, bo pytano Polaków, są młodsi, tym bardziej są za przywróceniem granic. Co jest wbrew temu argumentowi, że nie znamy uchodźców. Ale ja pani odpowiem dlaczego. Bo ja mam akurat historię rodzinną, która to moim zdaniem świetnie tłumaczy. Młodą dziewczynę, 20-paroletnią, ona mieszka w tej chwili w Hiszpanii. Coś tam rozmawialiśmy o paszportach, ja jej tam powiedziałem, mam paszport swój stary jeszcze gdzieś tam z początku lat 90. Ona nie zobaczyła, jak to wyglądało, po czym zobaczyłem, że ona w pewnym momencie, znaczy wszystko rozmawialiśmy normalnie, ona w pewnym momencie skamieniała. No bo przecież to jest wiza hiszpańska. Jak to? To kiedykolwiek były wizy między Polską i Hiszpanią, problem polega na tym, że ci młodzi ludzie są przekonani, że granice to będą dla imigrantów, a oni sami nie będą, bo im się nie mieści w głowie w ogóle coś takiego jak kontrolę. To ja tylko jeszcze dodam, że tak wynikało z tego sondażu, w grupie wiekowej 18-24 lata za przywróceniem kontroli granicznych było 80% młodych Polaków. To jest konsekwencja tej polityki strachu i sposobu, w jaki mówi się o granicach. Mówi się o nich tylko w kontekście migracji, to tej nielegalnej. Więc myślę, że to jest taki spryzgitem, prawda? Ludzie nie mieli pojęcia, co zagłosują i w Polsce również w tych ankietach myślę, że myślą, że nie chodzi o nich. Absolutnie tak. To ja myślę, że nadszedł czas, żeby dać Państwu możliwość zadania pytania, więc znowu pozwoliłabym sobie poprosić 2-3 osoby, zbierzemy pytania i się z nimi zmierzymy. Tutaj 3 osoby, tak. Ja chciałem się spytać, czy są, że tak powiem, nastroje, przymiarki, że któreś z tych 27 państw chciałoby wystąpić z Schengen, czy na przykład Czechy, czy Węgry, czy Austria. Dzień dobry, Maria Gębowicz. Proszę Państwa, cała dyskusja pokazała, że problem jest wieloaspektowy i że bardzo trudno wydzielić efekty ekonomiczne czy konsekwencje ekonomiczne od tego, co się dzieje ze społeczeństwem w obliczu takiego kryzysu i bardzo podoba mi się ta paralela profesora Orłowskiego, który porównywał oba kryzysy, euro i uchodźczy. I są już rzeczywiście, nie ma rzeczywiście tak odpowiedniej, pogłębionej debaty, jak w przypadku kryzysu euro na temat tego kryzysu uchodźczego. Są pewne przymiarki do tych analiz. Przepraszam bardzo. Ja wyczytałam bardzo interesujący raport przygotowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, opublikowany na początku tego roku, który dzielił
efekty tego kryzysu, tak zresztą jak to Państwo, chociaż tego nie nazwali, na efekty krótkoterminowe i długoterminowe. Do tych efektów krótkoterminowych trzeba zaliczyć na przykład strach. I w związku z tym polityki, które powodują reakcję na strach. Do tych długoterminowych można zaliczyć pozytywną integrację, która przyniesie poprawę status quo gospodarczą wszystkich państw europejskich. I w związku z tym MFW radzi przyjmowanie polityk, które są z jednej strony kierowane na zapobieżenie tym politykom strachu, ale z drugiej strony zalicza do nich również działania, które niestety kosztują. A tymi działaniami mogłyby być na przykład, może nie w sensie bezpośrednim, ale działania zmieniające kryteria stabilności i wzrostu, ponieważ po prostu te polityki nakierowane na integrację są kosztowne. W związku z tym jest taka propozycja, aby być może poluzować w związku z tym. Ja nie wiem, czy to jest dobre, bo nawet nie przymierzałam się do liczenia. Natomiast są takie propozycje i co dla mnie jest najważniejsze z tego raportu, iż trzeba bardzo zdecydowanie postawić ścisłą granicę między kosztami krótkoterminowymi a tymi długoterminowymi. Dziękuję. Wachłuszko, Partia Demokratyczna, ale także Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Proszę Państwa, ta dyskusja przypomina często lekarza, który postawił diagnozę, ale nie postawił sposób leczenia. I diagnoza jest prosta, trzeba zacząć znowu integrację i procesy rozsadzające tą Unię zmienić w procesy znowu integracyjne, mądrą integrację, jak tu poprzedniczka powiedziała. Mądrą to znaczy bez tych błędów dotychczasowych. Wiemy, jaki jest problem. Jest w koordynacji problem. Żyjemy w kraju, w którym jak coś powiedziało się o wspólnej kontroli granic, nagle było krzyk wielki pewnych środowisk, że to jest wmieszanie się we wewnętrzne sprawy Polski i tym podobne. Znamy sprawy populizmu i tego, to wszystko są tego. Jak odwrócić ten trend? Jak odwrócić ten trend, aby Unia była znowu Unią Europejską, a to zapewni Schengen. Tam jeszcze pani z tyłu. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, ja tak się z zainteresowaniem przysłuchuję tej dyskusji w pierwszej części i w drugiej. I właściwie tak, patrzymy na relokacje, na systemy rozdzielcze, na uszczelnianie granic. Natomiast ja myślę, że trzeba zrobić jeszcze jeden krok, a mianowicie stanąć ponad tymi wszystkimi problemami i zadać sobie pytanie o wizję. O wizję. Jakiej my Europy oczekujemy za lat 5, za lat 10, prawda? I dopiero kiedy ta wizja będzie gotowa i będzie przedstawiona społeczeństwu, to pokazać narzędzia, które poprowadzą do tej wizji, do realizacji tej wizji, prawda? Bo na przykład tutaj jest i sprawy ekonomiczne, i sprawy uchodźcze, i rzeczywiście tych problemów jest całe morze. I na przykład dla mnie jest bardzo ciekawym pytaniem, na które dzisiaj nie znam odpowiedzi, jaka jest wizja Europy w kontekście i Rady Europy, i ONZ-u, bo przecież to jest nasz wspólny świat, prawda? Jaka jest wizja dotycząca różnorodności? Jak rozumieć tą różnorodność, prawda? Jakie granice tej różnorodności? Dziękuję, przepraszam, że tak. Już ostatnie, tak. To krótko, jak pan mówi. Bardzo krótko powiem.
Ja mam takie pytanie w związku z tym przywracaniem granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Jakie są przeszkody w związku z tym, żeby uszczelnić tą granicę zewnętrzną i ewentualnie odsyłać tych nielegalnych emigrantów do krajów, z których przybywają? Czy takie przeszkody formalne, czy innego rodzaju, że się ich przyjmuje i zostają powołani? I już ostatnie naprawdę tutaj, tu pan był, tak? Pan chciał? Już naprawdę to jest ostatnie, przepraszam, już nie możemy. Rafał Grużyński, Klub Integracji Europejskiej. Także w tej dyskusji postawiono znak równości między przywróceniem granic a ograniczeniem niekontrolowanego ruchu ludności. Znak zapytania postawiono tylko przy tym, czy warto to zrobić. Ja uważam, że nie warto, ale to naprawdę nie jest jedyny sposób kontrolowania ruchu ludności. Historycznie wykorzystywano do tego też obowiązek meldunkowy, dzisiaj w wielu krajach zniesiony, albo jak w Polsce będący fikcją zupełną. I to jest właśnie pytanie, to nie jest narzędzie, które warto by w tym momencie rozważyć. Miast trzebać ludzi na granicy, po prostu sprawdzić, czy oni są tam. Gdzie są? Bardzo dziękuję. To moja propozycja jest taka, że po kolei Państwo zabiorą głos i z tymi pytaniami, które czujecie, że chcielibyście się zmierzyć, to po prostu na nie odpowiecie. Thank you. So I'm in the lucky position. I will answer to the first question regarding whether any European country is considering to leave the Schengen zone. I do not think so, certainly not Austria. Austria profits very much from its membership of the EU and the internal market. In fact, more than 5 out of 10 euros of our prosperity are earned through foreign trade, and 70% of our exports go to the European Union. So if we would now put up new borders within the Schengen zone, it would very much hurt our economy and it would very much hurt ourselves. And the same holds true at least for other European countries like Poland or Hungary. So Hungary, for example, has an export ratio of more than 90%. So the Austrian export ratio is 53%, the Hungarian is 90%, so export is vital for Hungary. And in the case of Poland, again, the EU market accounts for close to 80% of Polish exports. So now, if now Poland started to draw up internal borders again, it would very much hurt their own economy and their own welfare. So I believe that it is in the best economic interest of all European countries to remain in the Schengen zone. If you have any other questions you would like to answer, I mean, whichever you want. Maybe I hand it on and then I can. Okay, thanks a lot. I would also say I do not know any countries so far who wants to leave Schengen. Those border controls has been introduced temporarily for a specific time, and this we should also take in consideration. I would comment a little bit on the lady who talked about the IMF report. Of course, if I understood you right, you would stress a little bit more the long-term aspects of these discussions. I would completely agree with you. At least to take in consideration that there are long-term aspects of decisions which have been made and not only discussed, or quite often the short-term aspects are discussed a lot. This is also, of course, stands in relation to the political cycles that you have in each country. But I completely do agree the long-term circumstances are not taken in consideration in a lot of discussion, in a lot of places. But it's very difficult also to make them visible. But to at least to take them in consideration and to this would be very, very important in the public discussion also. And perhaps just a remark on the integration. You mentioned we have to learn integration again. Yes, I completely agree. You have to learn integration all the time. So it's not a status which you reach and then you reach it forever. We can see that the younger generation, they take it for them. It's normal that we are integrated, but we have to learn it every day, every day. We shouldn't be forgotten that. Dziękuję za bardzo ciekawe głosy. Zgadzam się bardzo z Panią, która mówiła o potrzebie wypracowania wspólnej wizji. Ja mówiłam wcześniej o problemie, o potrzebie zdefiniowania, jaki problem rozwiązujemy. Myślę, że tutaj rzeczywiście jest wielka praca, szczególnie dla osób takich jak my, już dyskutujących, już szukających odpowiedzi, żeby wrócić do tego, co próbujemy rozwiązać, na jaki problem odpowiadamy, jaką wizję pozytywną mamy. I
I dopiero kiedy tu sobie udzielimy odpowiedzi, tak jak sugerowałam, być może one nie są jasne, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to inny problem. Jeżeli chodzi o same migracje jako zagrożenie psychologiczne dla społeczeństw, bo tak jak profesor Łowski, jest taki szok poznawczy, jest to inny problem i tak dalej, więc trzeba rzeczywiście skupić się na tym punkcie wyjścia, który wydaje mi się nie dość zdiagnozowany, a dopiero potem szukać tych racjonalnych odpowiedzi, jednocześnie wyciągając wnioski z tego, co już zostało przetestowane i się nie sprawdziło. I z badań Fundacji Panoptykon robiliśmy cały duży raport ostatnio dotyczący właśnie kontroli nad uchodźcami w kontekście relokacji, nie tylko badając narzędzia, jakie są dostępne. Jest mnóstwo, jest 100-stronicowy raport opisujący te wszystkie narzędzia. Mnóstwo jest narzędzi kontroli politycznych, prawnych, technologicznych i nadal ludzie przemieszczają się w sposób niekontrolowany, nadal zostają w krajach, w których nie mają prawa pobytu, przekraczają granice i tak dalej. Więc być może mniej kontroli, a więcej prewencji albo pozytywnej stymulacji. Jeżeli chcemy ludzi do czegoś zachęcić, to zwabmy ich do tego rozwiązania, które proponujemy. Jeżeli chcemy, żeby gdzieś zostali, zachęćmy ich, żeby gdzieś zostali, zamiast kontrolować przepływ, który jest tak trudny do skontrolowania. Któryś z Państwa proponował właśnie, żebyśmy, jak rozumiem, wrócili do silniejszej integracji. No, obawiam się, że nikt tego nikomu narzucić nie może. Wówczas my stawiamy się jako narzucający w charakterze despotów czy niesłuchających ludzi, narzucając jakąś swoją wizję tej integracji. Niestety, to wprawdzie demokracja. Jeśli demokratyczny europejski naród stwierdzi, że wycofujemy się z integracji i stawiamy mury i granice, w tym kierunku wszyscy pójdziemy, bo tak prowadzi nas wola większości. No tutaj tylko praca bardzo subtelna, edukacyjna, praca po prostu u podstaw może prowadzić do powrotu nastrojów integracyjnych, których teraz, jak rozumiem, wszyscy nie dostrzegamy, raczej widzimy falę wzbierającą przeciwko tejże integracji. I te dwie konkretne uwagi, jeszcze, której Spraw pytał o to, dlaczego ludzie przekraczają granice, skąd się biorą te nielegalne migracje. No właśnie stąd się biorą, że mamy jako państwa demokratyczne, otwarte, obowiązek wpuszczać ludzi, co do których istnieje przypuszczenie, że szukają tu pomocy humanitarnej, są uchodźcami lub mają prawo pobytu, ale moment weryfikacji jest długi. Czyli osoba, która przekroczyła granicę polską, twierdząc, że jest uchodźcą, zanim ten proces weryfikacji się zakończy, zwykle idzie dalej. Na tym polega część problemu, że my wpuszczając ludzi, których musimy wpuścić, aby stwierdzić, czy chcą uchodźcą, czy też nim nie są, dajemy im faktyczne prawo pobytu na czas tej procedury, ale nie mamy narzędzi kontroli, które by te osoby zatrzymały w miejscu, w którym weryfikacja się odbywa i one jadą dalej. Czy takie narzędzie mogło być obowiązek meldunkowy? My też to badaliśmy, bo też sama stawiałam sobie to pytanie, czy są jakieś inne narzędzia kontroli, inne niż graniczne? Na przykład obowiązek zgłaszania się do urzędu do spraw uchodźców, albo kontrole przesiewowe. No niestety takie narzędzia nie będą skuteczne, bo jeżeli osoba dana ma wizję przemieszczenia się dalej i tego pragnie i jest gotowa zaryzykować zdrowie czy życie, aby to osiągnąć, to z pewnością obowiązek meldunkowy jej nie powstrzyma. Więc tylko siłowe rozwiązania mogą być odpowiedzią, ale tak jak podkreślam, one faktycznie nią nie są, bo się nie sprawdzają. Wracamy do odpowiedzi innego typu, do prób może właśnie jednak pozytywnej integracji i pozytywnych zachęt. Dziękuję. No tak z dwóch przynajmniej, czy trzech pytań przebijało to tęsknota za racjonalnością decyzji i za powrotem do integracji, za integracją może głębszą, no, to jest pytanie oczywiście. Pewnie tam, gdzie jesteśmy, nie da się utrzymać. Jesteśmy rzeczywiście na rowerze, który stanął w miejscu. Wiadomo, że stójka nie bardzo wychodzi na rowerze, trzeba go w przód, no albo rzeczywiście zsiąść z roweru i kawałek wstecz i na nowo próbować wsiąść na niego. To decyzja nie jest nasza tutaj na tej sali, muszę dostosować społeczeństwa. Powiedziałem już, że jestem dość zaniepokojony stanem ducha społeczeństw i proszę pamiętać, zwrócić uwagę, że nie dotyczy to tylko Europy. No. Przecież w Stanach Zjednoczonych około 50% ludzi chce zagłosować na pana, który chce postawić mur na granicy z Meksykiem i zabić handel z Chinami przez handel zła. Więc wiecie Państwo, nie mówimy tylko o Europie, pewnie niestety, więc to jest pewnie jakiś tam problem ogólnoświatowy, ale niewątpliwie musimy się sobie z tym w jakiś sposób poradzić. I ja powiedział tak, ja wolałbym, żeby to się odbywało poprzez przyspieszoną, poprzez raczej w stronę, jeśli nie możemy ustać miejscu, w stronę większej integracji, ale rozsądnej integracji oczywiście,
niekoniecznie burzącej kolejne tabu z kolei w Europie, ale również sensowny program wstecz. To może też jest czasem wyjściem. Chodzi o to, że to musi być rzecz kontrolowana. To przywraca pytanie o to, jak powinny być chronione granice zewnętrzne. No, moja odpowiedź jest na pewno inaczej niż dzisiaj, bo jeśli Niemcy uważają, że grecka granica jest jak sito, no to jest oczywiście przyczyna zaniepokojenia i to jest oczywiście, i to się musi w jakiś sposób zmienić. Natomiast jak to zmienić, ja nie wiem, ale to jest pytanie do ekspertów, podobnie jak eksperci powinni odpowiedzieć na pytanie, czy obowiązek meldunkowy jest jakimś rozwiązaniem, czy też może jest rzeczą bardziej jeszcze kosztowną od granic, podobnie jak powinni odpowiedzieć na pytanie, jak sobie radzić z ludźmi, którzy się dostali. Może jest potrzebny jakiś miks rozwiązań miękkich i siłowych w tym obszarze, w którym inne po prostu nie działają. Powinniśmy być pewnie otwarci, nie można też będziemy udzielać w polityczną poprawność i tylko odpowiadać, że żadne na przykład twarde narzędzia lepszej ochrony granic i tak dalej. To w ogóle nie ma o tym mówić, bo ludzi i tak nie zniechęcimy. No, czasem Amerykanie stosują mieszankę bardzo miękkich i twardych rzeczy i jakoś to są w stanie kontrolować, ale jak powiedziałem, pan FC też jest w tej chwili na temat. No właśnie, przedostają się, ale Stany Zjednoczone później co przynajmniej do tej pory nie miały wrażenia, że to burzy ich bezpieczeństwo narodowe, czyli ta siatka była odpowiednio i gęsta i rzadka, tak jak trzeba. No ale powtarzam, dzisiaj akurat za parę miesięcy być może Amerykanie powiedzą, że też, że ich zdaniem siatka jest za rzadka. Yeah, thank you. So a lot has been said already. I have a follow-up question for you then. Katarzyna Szymilewicz said that we have to focus and understand what is the source of the problem. Why Schengen may collapse? Why would it happen? And when I think about what you said, would you agree with the ones that say that actually the reasons are economical, so the social fears that people have because, and then you can name why they have it, because of social fears they start having this political fears and fear of other people and so on. So would you agree with the opinion that actually the source of it is economical? Yes, I would agree with that. And it's actually beyond the Schengen, it's beyond the Schengen crisis, it's what we have seen in the Brexit campaign, terrible as it was. It's what we see with Trump mania. This is what we've seen also in the Eurozone crisis, no? the bashing of the Greeks in Germany. So it has to do with almost now 40 years of increasing inequality in almost all of our countries. So inequality has gone up. Sometimes it's exaggerated. I mean, a colleague of mine in Germany is now writing a book and saying why inequality is going to explode in the future in Germany. I don't know about that. We actually see some trend reversal, but it's certain that inequality is much higher today than it was before. And there's an issue about social security. And there's also a question about physical security, the issue of terrorism, of criminality rates that people think are going up, actually not going up so much, but there's a lot of psychology in there, but it has to do with the feeling of uncertainty. And now Europe comes in, and Europe has given us the impression for the last 10 years that it's not adding to the certainty and security of citizens, but actually eroding it. It takes away protection by lowering barriers of all sorts. It takes away the old-fashioned protection systems like borders, and it hasn't given us anything that replaces it. So, and we find now if something goes wrong, so we have a civil war in Syria, we find out that we have given away our old protection systems and have not gotten anything in return. The external borders are not working, right? So, or we've given up the Deutschmark or the Schilling, and now we see there's a debt crisis going on in Europe, and we don't see that the mechanisms that ensure good behavior by everyone work. No? So I think in order to make people feel secure again in Europe, both economically and otherwise, we really need to think about systems that provide more integration. So I think, I come from an institution in Germany, we don't like the idea of a European unemployment system very much. But maybe it is needed, maybe we need this to generate enough cohesion for everyone to share
in those benefits that integration brings. Because the numbers that I've cited, that the businessmen have cited, they are probably true, right? I mean, on aggregate, on the macroeconomic level, these different steps of European integration and beyond, TTIP and so on, they bring benefits, but they are nothing worth politically if they don't trickle down to the majority of people. And in the last decades, Europe, the nation states also have failed in guaranteeing that. So maybe we need more instruments to generate social cohesion. Maybe we need also more instruments to do that on the European level, to bring those in who otherwise see themselves as losers, and then ask themselves, why the hell do I need all that? I've given up sovereignty, I've given up control, but what did I get back? And there, I mean, I think that's the big question in the next decade, maybe generation, to solve how we can, combine open markets, frictionless trade, mobility of people, and at the same time protect citizens. I think that's, in all our modern democracies, from the United States to Ukraine, we face that dilemma, and we have not yet found an answer. But we need a little bit more social elements in that market economy to make that market economy be beneficial for everyone. That would be, I think, the good closure, because what we were saying is that actually the economical costs of bringing back Schengen are not the most important ones, but it seems that the economical reasons are actually in the first row. And so my final question really would be, if you have the feeling that there is a realization of that among the decision makers. What I mean is, like, if we want to save Schengen, are we able to? So I think right now we are in the middle of, at least I am, and many of my colleagues are in the middle of discovering these things. I think if I go to meetings and we talk about Schengen or TTIP or other things, or Brexit, oftentimes I hear words like, these have been stupid people who have followed populists and they have been misled and they will wake up some later moment and regret it. I'm not so sure if we are not able to heal the underlying problems, we will not be successful in the future. So I think it just needs time, but sometimes we need to take time.